Halo, halo, dzień dobry wieczór, czy jesteście, czy jesteśmy? Gromadzimy się tutaj, słuchajcie, dajcie znaka życia, to jakie ładne zdanie, znak życia. Kiedy rozmawiamy tutaj dzisiaj, taki jest plan, o skutkach naszych narodzin, to chyba rozmawiamy o życiu. Słuchajcie, pierwszym skutkiem naszych narodzin jest nasze życie tutaj na tej planecie. Czy może być lepszy skutek naszego przyjścia na świat? No właśnie, porozważamy sobie dzisiaj na ten temat. Zapraszam Was bardzo gorąco na ten wspólny wieczór. Ciekawa jestem, jak się czujecie, czy podoba Wam się, że wreszcie mamy trochę słońca tu na ziemi. Ja osobiście jestem zadowolona, mi osobiście się to podoba i bardzo mi to odpowiada, więc też i humor inny od razu i takie lepsze nastawienie do różnych rzeczy, do życia, do wszystkiego. Jak wiecie, jestem właśnie dość na świeżo po konferencji, która odbyła się we Wrocławiu. Konferencji, która w całości była poświęcona tematyce dzieci, młodzieży, ich zdrowia, ich chorób i temu, w jaki sposób to zapobiegać temu, żeby nie chorowały, co zrobić, żeby wzmocnić ich system odpornościowy. Bardzo ciekawa konferencja. Jeszcze raz serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie i chcę powiedzieć, że jeśli byłaby tylko taka możliwość, żebyście sobie to odsłuchali, to naprawdę serdecznie polecam, bo te wykłady były bardzo, bardzo wartościowe. I tak się mocno zastanawiałam, co zrobić dziś, skoro moje spotkanie z Wami wypada w czwartek, akurat 1 czerwca, kiedy mamy Dzień Dziecka. Co zrobić dziś, kiedy dopiero co mówiłam o dziecku w świetle biologii totalnej, żeby się nie powtarzać, żeby jednak nie dawać tych samych treści, a jednak podkreślić tą ważność naszego dziecka, kiedy jesteśmy rodzicami, ale też i naszego dziecka, które mamy w sobie i tym dzieckiem jesteśmy. Pomyślałam sobie, że jest taki temat i nawet jeśli ktoś z Was w ogóle nie interesuje się tematyką zdrowia dziecięcego, bo albo nie ma swoich dzieci, albo nawet nie planuje, albo nie pracuje z dziećmi, tak jak niektórzy, którzy się tutaj zgłaszają, to właśnie może będzie zainteresowany tym, a co z jego dzieciństwa przeniesione na życie dorosłe wpływa na niego do dziś. A jest, słuchajcie, takich tematów naprawdę dużo. W związku z tym wydaje mi się, że temat skutki porodu w świetle biologii totalnej może być dla Was bardzo interesujący. To oczywiście potwierdzi nam statystyka. Na razie mamy 160 osób, w każdym razie tak mi się pokazuje. Tutaj oczywiście może być inaczej. Ja teraz pozwólcie, że robię sobie tutaj ślepą kontrolę. Sprawdzam na swoim własnym komputerku, czy wszystko widać dobrze, widać, słychać, czy już tutaj się wszystko uruchomiło i widzę, że tak. Więc fajnie, bo to znaczy, że możemy jechać gdzieś dalej. I słuchajcie, mam dzisiaj taki pomysł, że tego live'a podzielę na 2 części, ale nie czasowo, w sensie tu spotkamy się na jednym spotkaniu i technicznie nie będziemy go dzielić, tylko merytorycznie i tematycznie. Pomyślałam, że troszkę zadziałam webinarowo, tak jak to robię na swoich webinarach, że najpierw zrobię taką prelekcję, w czasie której podzielę się z Wami wiedzą, którą mam i którą chcę się dzisiaj z Wami podzielić, a potem zajrzę do posta, w którym zajawiałam informacje o tym dzisiejszym live'ie i postaram się jeszcze po tym, co powiedziałam, ustosunkować do Waszych pytań, które zadaliście pod postem. Te osoby, które były odważne, które podzieliły się swoją historią, będą miały bonus, bo może właśnie znajdą swoją odpowiedź, a ja na pewno się tym zainteresowałam i postaram się tą odpowiedź dać. Korzystając z okazji jeszcze jedno powiem, co już któryś live mi się przypomina, że mam powiedzieć, a jednak zapominam, że już kiedyś proponowałam, mówmy sobie po imieniu. Możecie do mnie mówić na ty, pisać na ty. Ja się z Wami czuję zaprzyjaźniona i staram się nie tworzyć żadnych barier i ta formuła na Pani jest wyrazem Waszego szacunku do mnie i za którą bardzo, bardzo dziękuję. Ale też uważam, że nie jest konieczna, chyba że ktoś by chciał przy takiej zostać, to bardzo proszę. Natomiast jeśli pasuje Wam mówić do mnie po imieniu, to zapraszam do takiej formy kontaktu i jak najbardziej jestem Magda. I teraz chcę powiedzieć, że właśnie jak piszecie do mnie Pani Madziu, coś tam właśnie, to już naprawdę to nie jest konieczne. Ja lubię krótkie formy, bo uwierzcie mi, tych pytań Waszych jest dużo, tych maili jest dużo i jak opisujecie takie długie historie, ja po prostu nie zawsze mam czas je czytać, ale jak ktoś umie się ładnie streścić i daje tylko najważniejsze wybrane informacje do tego, żebym ja złapała całe
kontekst, całe pole tej informacji, z którą przychodzi i zadaje konkretne pytanie, to ja wtedy dosłownie jednym zdaniem mogę na to odpowiedzieć i ktoś dostaje swoją własną wskazówkę. Także skorzystajcie z tej informacji. Myślę, że ona może być też dla Was bardzo przydatna. No i chyba już zebraliśmy się w większości wszyscy ci, którzy mieli dzisiaj tutaj przybyć i możemy przejść do naszego głównego tematu, a mianowicie spojrzymy sobie dzisiaj na ten malutki aspekt pracy z dzieckiem, na ten jeden z aspektów, a jest ich naprawdę wiele i jeśli chodzi o pracę z dzieckiem w świetle biologii totalnej, to na pewno będzie kilka webinarów, bo zobaczcie, chociażby problemy wychowawcze to jest jeden temat, bo problemy z nauką w szkole to jest drugi temat, bo problemy ze zdrowiem i takie najpowszechniejsze choroby wieku dziecięcego to jest trzeci temat, ale oczywiście możemy też spojrzeć w szerszym kontekście na choroby genetyczne, na inwalidztwo, na jakieś choroby przewlekłe, poważne choroby itd., itd. To też jest jeszcze inny aspekt tego, co możemy zrobić dla naszych dzieci. Nie wspominając już o tym, co przeżywają nastolatki. Niestety doniesienia mówią o tym, że coraz młodsze dzieci również, a mianowicie różnego rodzaju choroby i zaburzenia psychiczne, które przestają być zaburzeniami tylko dorosłych, a wchodzą w świat dziecięcy. Jest to bardzo niepokojące w świecie psychiatrii, w świecie psychologii, lekarzy, dla nas naturoterapeutów bardzo obserwowalne również i też bardzo, bardzo przykre. Sami się domyślacie, że tutaj powodów tego zjawiska jest naprawdę wiele, choć kilka takich głównych, kluczowych, z których pandemia na pewno nie ułatwiła zadania, ale to, że właśnie dzieciaki się tną, że mają masowe próby samobójcze, że właśnie uciekają w depresję, w różne fobie, problemy ze szkołą, to jest naprawdę też taki temat, którym warto byłoby się zaopiekować. Także ja o tych wszystkich tematach myślę bardzo intensywnie i one w jakimś tam swoim czasie na pewno w tym roku się ukażą tutaj w formie webinarów. A dzisiaj właśnie chciałabym się odnieść do tego jednego wycinka takiego, który obejmuje właśnie nie tylko pracę z dziećmi, ale z każdego z nas, też wszystkich dorosłych, a mianowicie tego, jakie mamy konsekwencje tego, że przyszliśmy tutaj na ten świat w taki, a nie w inny sposób. Bo okazuje się, że sam sposób zalogowania się do życia, to jak wylądowaliśmy tutaj, czy miękko, czy twardo, ma przeogromne znaczenie dla nas później w skutkach na nasze wybory, na nasze zachowania i na nasze choroby. I nie wiem, czy każdy sobie zdaje z tego sprawę. Uważam, że powinno to być nagłaśniane. Uważam, że można by i powinno być uczone w szkole. Czemu nie? Bardzo ciekawa wiedza. Skoro możemy tutaj w internecie znaleźć różne testy osobowości i bawić się właśnie w jakieś tam różne zagadki pod tytułem a co na Ciebie wpływa, jeśli wybierasz takie drzewo, pod którym chcesz odpocząć, albo wybierz układankę, którą chciałbyś ułożyć najszybciej, czy najbardziej Ci się podoba. Tak, to jest właśnie to, co rzekomo o nas świadczy, więc tym bardziej chyba świadczy o nas to, w jaki sposób się urodziliśmy, bo każdy poród jest indywidualny, każde nasze narodziny są inne i uwierzcie mi, jak rozmawiam z ludźmi, to wtedy, kiedy przyszli na świat w sposób dość spektakularny, to ich życie również jest spektakularne. To tutaj w ich życiu najczęściej też dużo się dzieje i czasem to są piękne historie, ale bardzo często są to historie dramatyczne. To są historie takie, które mówią o tym, że cały czas musi się coś dziać, tak jakby na potwierdzenie tego, że żyje. I pierwsza taka informacja o tych skutkach przyjścia na świat jest taka, że skoro tu siedzimy, to znaczy, że udało nam się własny poród przeżyć. A uwierzcie mi, są tacy, którym się nie udało. Też chciałabym, żebyśmy objęli ich dzisiaj swoją intencją z bardzo różnych powodów. I to, że nam się udało przeżyć własny poród, wcale nie było oczywiste, wcale nie było obowiązkowe. Naprawdę mogło pójść różnie. Na pewno są tu na sali takie osoby, które też przeżyły jakieś chwile dramatyczne w czasie swojego własnego przyjścia na świat. Też na pewno są tutaj matki, dzieci, które w ogóle ledwo zostały dostarczone. Cały czas się śmieję z tego angielskiego, bo to takie właśnie delivery, to jest słowo, które nie bardzo jest do przetłumaczenia na polski łatwo, ale to właśnie tak dokładnie odzwierciedla, bo tak jak bocian przynosi dziecko, tak samo matka dostarcza to dziecko tutaj właśnie, to takie porównanie. I teraz zobaczcie, wtedy, kiedy te matki mają za zadanie dostarczyć to dziecko na świat, tutaj przechodzą czasem naprawdę katusze, czy czasem przechodzą przez różne swoje własne dramatyczne chwile. I pytanie, jak myślicie, to może w polu pozostać bez znaczenia?
Czy to mogłoby w ogóle zostać pominięte gdzieś w tym naszym mózgu automatycznym, który nami zarządza? Dla osób, które może są tutaj pierwszy raz, a wiem, że cały czas dochodzą nowe osoby do tej społeczności fanów biologii totalnej i tutaj wiem, że ze mną jest coraz więcej tych osób. Witam wszystkie nowe osoby, też bardzo się z Was cieszę, jak również bardzo cenię sobie obecność osób, które podążają za tą biologią totalną i za mną od lat. Z każdej twarzy, z każdego serducha, które tutaj przychodzi, się cieszę ogromnie i też dzielcie się tą wiedzą, bardzo Was do tego namawiam, bo naprawdę warto. I teraz zobaczcie, może być tak, że ktoś jeszcze nie spotkał się z tym terminem mózg automatyczny. To jest ten komputer pokładowy, który nami zarządza i on zapamiętuje wszystkie dane z naszego życia dla nas. On robi to po prostu po to, żeby nas chronić, żeby nam pomóc później przyjąć dobrą strategię na przeżycie. Więc proszę zrozumcie, że jeżeli nawet poród był bardzo skomplikowany, był zagrażający życiu, czy to dziecka, czy to matki, ale jednak zakończony szczęśliwie i jednak finish był taki, że oto mamy nowe życie na świecie, to mózg automatyczny takiej młodej osoby zapamiętuje, że to była dobra strategia na przyjście na świat, a więc jest to całkiem niezła strategia na wszystkie inne akcje, które w życiu się będą wydarzały. Mimo że jest to tak skomplikowane, mimo że jest tak wielowarstwowe, mimo że tam były jakieś dramaty, mózg po prostu myśli sobie, okej, widocznie Ty tak masz. Ja będę Ci później w życiu odtwarzał różne historie, dlatego że dzięki nim żyjesz. Bo jeśli dzięki tym strasznym historiom, które przeżyłeś przy porodzie, żyjesz, no to znaczy, że chyba trzeba Ci to przypominać, aby Ci przypominać o życiu, aby Ci przypominać, że Ty i tak dasz radę i możesz przeżyć, nawet jeśli coś było najtrudniejsze. To powiem Wam, wydaje się to z pozoru dziwne, ale przecież to jest dokładnie ten sam mechanizm, w jaki mózg automatyczny zapamiętuje wszelkie nasze historie i tworzy strategię na nasze życie i przeżycie później. Jak mówi teoria biologii totalnej, mózg automatyczny ściąga informacje z naszego pola osobistego, ściąga informacje z naszej genealogii, ściąga informacje z całego pola życia, ze świata zwierząt, nawet ze świata roślin mówi się, że też. I teraz, jeśli gdzieś kiedyś w przyrodzie choć jedna osoba czy jedno zwierzę zastosowało jakąś strategię i udało się dzięki temu przeżyć, to będzie strategia, która może być rozważana przez mózg automatyczny i im większa częstotliwość wykorzystania tej strategii, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie ona wykorzystana na przyszłość właśnie po to, żeby pokazać, tak, dzięki temu możesz żyć. Żeby to najłatwiej wyjaśnić, można powiedzieć, że w momencie, kiedy dać taki przykład po prostu, że w momencie, kiedy ktoś wchodzi na ulicę i słyszy nadjeżdżający z piskiem samochód, to nie ma czasu na to, żeby świadomie zadecydować, czy bardziej mu się opłaca przebiec przez ulicę, czy bardziej mu się opłaca cofnąć, a może dla niego najlepsze będzie się zatrzymać, może samochód go w jakiś sposób ominie. Nie ma na to czasu, to są reakcje, które nawet nie są instynktowne do końca, choć być może biolog, taki klasyczny, powie, tak, to będzie szło z odruchu, to będzie szło z mózgu gadziego. Ale pytanie, co zarządza tym mózgiem gadzim? Właśnie mózg automatyczny. Struktura wirtualna, struktura, która nie jest tkankowa, nie jest komórkowa, to trzeba odróżnić od naszego mózgu fizycznego, który mamy pod czaszką. I ten mózg automatyczny to jest tak jakby pole informacyjne, które po prostu kieruje sygnały do naszego mózgu, do naszej neurologii, który później przekłada te sygnały na impulsy elektryczne czy na biochemię we współpracy z układem hormonalnym i właśnie tak zapadają decyzje o tym, jak później komórki, powiedzmy aparatu mięśniowego, czy szkieletu, czy jakiekolwiek inne mają właśnie wykonać tutaj ruchy czy dyspozycje po to, żeby przeżyć. To jest taki mechanizm, w jaki to przebiega i w związku z tym, jeśli w polu danej osoby jest zapisane, że gdzieś kiedyś jakiś przodek wycofał się przed takim nadjeżdżającym wozem i dzięki temu przeżył, to ta osoba odruchowo, bez zastanowienia po prostu cofnie się. I pytanie dlaczego? Właśnie dlatego, że mózg automatyczny ma ten zapis i za nią jakby podejmie decyzję, uznając, że jest to najlepsza strategia na przeżycie. Ale w mózgu innej osoby może być zapis o tym, że ktoś przebiegł właśnie i zdążył i to było najlepsze i dlatego drugi pobiegnie. Ktoś inny mógł się zatrzymać, stanął jak wryty. I teraz zobaczcie, gdyby było tak, że będzie przejechany i powiedzmy zginie pod kołami tego wozu czy rydwanu, cokolwiek tam właśnie wtedy jechało ileś pokoleń wstecz, to wtedy ta osoba dzisiaj nie wybierze tej strategii, bo to nie była strategia na przeżycie, to była strategia na śmierć. Ale jeżeli właśnie rydwan go ominął, jeżeli wóz go ominął i ta osoba przeżyła, to tak, ta osoba dziś może po prostu stanąć jak wryta. I my się zastanowimy, dlaczego
zginęła pod kołami samochodu. Dlaczego nic nie zrobiła? Dlatego, że taka była strategia. Może w tym przypadku się nie sprawdziła i to wtedy dramatyczna historia, o której mówię, ale najczęściej te strategie się sprawdzają właśnie dlatego, że mózg po prostu wybiera dla nas to, co najlepsze w okolicznościach, które są w danej chwili możliwe. Także słuchajcie, to był właśnie przykład taki, który miał zobrazować to, co robi mózg automatyczny w czasie porodu matki, która przynosi tutaj na świat dziecko. I zanim my zastanowimy się nad tym, a w zasadzie tak naprawdę to jaki my mamy wpływ na to, jak będzie przebiegał ten poród? Prawie żaden, no świadomy naprawdę prawie żaden. Oczywiście możemy świadomie oddychać, możemy świadomie nastawić się do tego porodu bardzo pozytywnie, możemy zdobyć pewną wiedzę, co robić, czego nie robić, czego unikać, możemy budować dobre relacje z personelem medycznym i oczywiście wybrać najlepszy szpital, ale w zasadzie to wszystko, co możemy zrobić, a to, czy dziecko się potem obróci odpowiednio w czasie porodu, czy nie, czy wyjdzie główką do przodu, czy wyjdzie pośladkowo, to są rzeczy, na które najczęściej naprawdę nie mamy wpływu. I właśnie pytanie dlaczego? Dlatego, że mózg automatyczny, bazując na pewnych doświadczeniach z rodu, na wcześniejszych doświadczeniach, po prostu uznał, że tak będzie najlepiej dla przeżycia akurat tej konkretnej istotki. Teraz dlaczego jedna matka rodzi kilkoro dzieci i jedno jest owinięte pępowiną, albo właśnie urodzi się pośladkowo, a inne nie? Dlaczego w przypadku jednego dziecka potrzebne będzie cesarskie cięcie, jakaś ciąża zagrożona, a drugie wyjdzie gładko? Dlaczego mamy takie różnice? Przecież to jest cały czas ten sam ojciec, ta sama matka, ten sam dom i wydawałoby się, że wszystko jest tak samo. Ale pamiętacie na pewno z mojego webinaru o numerach urodzeniowych, a jest taki webinar u mnie na stronie, powiem Wam naprawdę mało doceniany i rzadko wybierany przez Was, ale niesłusznie, bo jest on bardzo, bardzo cenny, bowiem w nim przez kilka godzin opowiadam, jakie my mamy powiązania z przodkami w naszym rodzie, w naszym drzewie genealogicznym. I tam właśnie po numerach urodzeniowych nie mylić tego z numerologią, bo to z datami przyjścia na świat i jakimiś tam innymi wyliczeniami cyfr w naszej numerologii nie ma w ogóle żadnego połączenia. My mówimy tutaj o kolejności przyjścia na świat i o tym, że każde dziecko zajmuje jakieś określone miejsce w swoim pokoleniu, ale dokładnie tak samo było pokolenie wyżej i jeszcze kolejne pokolenia wyżej. Było rodzeństwo, każdy zajmował swoje miejsce po kolei. Nawet jeśli jakieś dziecko się nie narodziło, czy zmarło, może było poronienie, czy ciąża terminowana, tak czy inaczej, te miejsca, te komórki były już wynajęte. Te miejsca były zajęte i ponumerowane. I teraz jak zadajecie mi pytanie, a dlaczego właśnie jedno dziecko urodziło się tak dramatycznie, albo na przykład jedno zmarło, to ja odsyłam do tej wiedzy, a z kim w rodzie było powiązane, co się tam wydarzyło wcześniej w iluś tam pokoleniach wstecz, z kim było połączone właśnie tym numerem urodzeniowym i jaka tam była historia. I uwierzcie mi, kiedy do tego dotrzemy, kiedy właśnie tą wiedzę zdobędziemy o konkretnej naszej rodzinie, mamy naprawdę odpowiedzi na wiele, wiele pytań i to bardzo często daje nam odpowiedzi właśnie na pytania o też te zagrożenia porodowe. Ważna informacja, którą należy tutaj jeszcze dzisiaj na wstępie powiedzieć, jest taka, że mózg automatyczny zapamiętuje wszystko, co dzieje się w tak zwanym okresie plan-cel. Znowu, wyjaśniam to na różnych webinarach. Będę jeszcze robiła kiedyś taki kurs, na którym będę bardzo dokładnie z tym pracować, a dzisiaj w 2 słowach, a mianowicie okres plan-cel to jest taki czas, który zawiera w sobie pamięć wszystkiego, co działo się na naszej osobistej linii czasu w okresie 30 miesięcy, z których zawsze obejmujemy swoją uwagą pierwszy rok życia i to jest 12 miesięcy, jak również 9 miesięcy ciąży, bo liczymy wszystko, co się dzieje od samego poczęcia i wszystko, co rozgrywa się już w okresie ciąży, bo te historie, które przeżywa matka, ojciec i cała rodzina, tworzą atmosferę dla rozwoju płodu i są zapamiętywane przez mózg automatyczny tego młodego człowieka, który ma się narodzić. A więc właśnie w okresie plan-cel bierzemy pod uwagę wszystko, nie tylko od momentu narodzin, tak jak niektórzy twierdzą, że to wtedy zaczyna się nasze życie. No takie życie tu na ziemi, ja bym powiedziała życie na lądzie, tak, ale wcześniej mamy życie w wodzie i to odzwierciedla naszą ewolucję i jesteśmy z tym krokiem ewolucyjnym bardzo mocno powiązani cały czas i bardzo dużo jest śladów w naszych tkankach tego, jaki jest nasz rozwój ontogenetyczny, który odzwierciedla ten rozwój ewolucyjny.
I jeszcze do tego wszystkiego trzeba pamiętać, że moment poczęcia to też nie jest tak naprawdę pierwszy start, choć oczywiście wtedy dochodzi do połączenia plemnika z komórką jajową. Wtedy tworzy się właśnie to połączenie informacji, która płynie z genów ojca, z genów matki, a więc połączenie dwóch rodów, które później da wypadkową w postaci nowej istoty, która właśnie niesie wszystkie te informacje w sobie. Ale jeszcze właśnie, słuchajcie, okazuje się, że to, co wydarzało się na 9 miesięcy przed zapłodnieniem, przed poczęciem, również ma przeogromne znaczenie. I to też zalicza się, a więc 2 razy 9, 18 plus 12 razem 30 miesięcy. Cały ten okres czasu bierzemy pod uwagę do rozpatrywania naszej historii życiowej, do rozpatrywania tego, co później rzutuje na nasze życie i to jest tak zwany okres plan-cel. I ten okres plan-cel mózg automatyczny bierze pod uwagę w wyborze strategii na nasze przeżycie najsilniej. Jest kilka takich punktów kluczowych właśnie w tym okresie plan-cel, bo właśnie poczęcie będzie kluczowym punktem i nasze narodziny będą kluczowym punktem. To są takie okresy szczególnej uważności i tu patrzymy właśnie na to wszystko, co dzieje się w całej atmosferze, ale też i oczywiście fizycznie. Bo przecież nie bez powodu te punkty Apgar, które później są przyznawane przez lekarzy, które później określają to, czy dziecko urodziło się zdrowe, czy może z jakimiś niedoborami, dysfunkcjami. I tutaj cała skala od 1 do 10, a zdarzyło mi się kilka razy pracować z dziećmi albo z rodzicami dzieci, które urodziły się na 0 punktów Apgar, czyli w zasadzie tak naprawdę mówi się, że nie żyły, na przykład zaśniat groniasty, czy jakieś inne katastrofalne historie, na przykład dzieci, które były owinięte pępowiną i w zasadzie wydawało się, że po prostu rodzą się martwe, a jednak odzyskują życie. Jak to się dzieje na planie duchowym, to zagadka, ale oczywiście wierzymy, że musiało pójść jakieś wsparcie z góry, że właśnie ktoś tchnął to życie w to małe serduszko, w te małe płucka i że właśnie to życie może się tutaj rozwijać. Te dzieci żyją, te dzieci bardzo często niosą konsekwencje takiego porodu na poziomie fizycznym, ale też właśnie mają bardzo specyficzne życia. I o tych skutkach właśnie dzisiaj, czyli w zależności od tego, co nam się wydarza przy tym porodzie, to później mózg automatyczny, zapamiętując to, będzie rzutował na nasze życie w przyszłości. Ja pewnie tych wszystkich skutków i tych wszystkich rodzajów porodów dzisiaj nie dam rady omówić, ale chciałabym chociaż troszkę Was uwrażliwić na to, żebyście zwrócili uwagę na siebie, może właśnie pogadali z rodzicami, o ile jest taka możliwość. No tutaj oczywiście z mamą w roli głównej, aby dała odpowiedzi na to pytanie, jak to tak naprawdę przebiegało. Może dla niektórych to będzie pierwszy impuls w życiu do tego, żeby zadać mamie jakieś pytania i żeby dowiedzieć się, jaka była historia. A może Wy już tą historię znacie albo słyszeliście ją po wiele, wiele razy. Może tam były jakieś anegdotki, które się jeszcze tutaj opowiadało i to nie będzie dla Was tajemnica. Tak czy inaczej dobrze to znać. Tak czy inaczej dobrze jest mieć świadomość tych powiązań i ja do tego bardzo serdecznie zachęcam. Też ten wstęp po to, żeby dołączyły się osoby i cały czas widzę, że nas przybywa, już mamy 450 osób, też ten wstęp właśnie po to, żeby dać szansę spóźnialskim, bo może ktoś nie zdążył. I pytanie wtedy, które zawsze sobie zadaję, to jest pytanie, czy to jest jego strategia na przeżycie? Być za późno, być spóźnionym, być po czasie. I może właśnie od tego byśmy zaczęli, słuchajcie, bo jak popatrzymy sobie na różną klasyfikację porodów, to właśnie jedna z nich będzie taka, że dziecko może się urodzić o czasie, czyli o wyliczonym terminie przez lekarzy, kiedy wiemy, że możemy spodziewać się porodu, bo to jest już ten czas, ciąża minęła 40 tygodni, dobrze odliczone, nikt się nie pomylił w żadnych tam rozliczeniach, obliczeniach i tutaj właśnie jesteśmy o czasie. Ale oczywiście wiecie, że takich osób, które rodzą się o terminie, według statystyk medycznych jest tylko 5%. Reszta to są osoby, które rodzą się najczęściej albo przed terminem, albo po terminie. I właśnie tutaj też pytanie, a dlaczego? Gdzie jeśli pracujemy z przeszłością i z rodem, z drzewem naszym genealogicznym, to często już wiemy, że jest to powiązane z tym, jak rodzili się nasi przodkowie, choć nie musi też tak być, bo mogą być inne uwarunkowania tego, dlaczego właśnie dziecko rodzi się za wcześnie albo za późno, łącznie z porodem wcześniaczym.
I teraz ten live dzisiaj nie mówi o przyczynach takich porodów. My mamy mówić o skutkach takich porodów, czyli widzicie, pracujemy trochę w drugą stronę, ale oczywiście sporo osób i sporo z Was tutaj pod tym postem pyta, a dlaczego się teraz coś takiego dzieje? Więc ja w kilku słowach to, co mi się uda, to dzisiaj dopowiem, no a resztę będziemy później rozważać kiedyś może na jakimś webinarze, ale też zobaczę, bo może w Waszych pytaniach tutaj pod live'em się pojawi, no to wtedy oczywiście powiemy to dziś. Jak będę umiała, to wtedy oczywiście, że Wam to powiem. Natomiast tak, ważna rzecz jest taka, żeby rozumieć, że to nie jest bez znaczenia, czy ktoś rodzi się przed terminem, czy po terminie. I na razie bez tego uwzględniania, że ktoś rodzi się wcześniej, czy tylko po prostu sam ten fakt, przed terminem, po terminie, jaka jest zasada. I tu chcę powiedzieć, że każdy będzie potrzebował prześledzić to sam. Najpierw odpowiedzcie sobie na pytanie, każdy tutaj w zaciszu domowego ogniska, czy właśnie ja się urodziłem przed terminem, czy po terminie i czy coś o tym w ogóle wiem. Osoby, które rodzą się nie o czasie, nie w wybranym, wyznaczonym terminie, one będą miały trochę kłopot z funkcją czasu. One trochę się czują później tutaj na ziemi zagubione. Ja wzięłam udział w bardzo wielu szkoleniach z biologii totalnej i słyszałam różne teorie na ten temat i powiem Wam dzisiaj wszystkie. A Was poproszę, żeby każdy indywidualnie dopasował do swoich doświadczeń tą, która mu pasuje i żeby sprawdził, według jakiego klucza działa jego mózg automatyczny. Bo tutaj powiem Wam, jest pewna zasada, ale czasem są tej zasady odstępstwa. A więc najpierw idziemy w zasadę, a potem zobaczymy, jakie może być odstępstwo. Osoby, które rodzą się przed terminem według zasady, to są osoby, które skoro urodziły się za wcześnie, ale przeżyły, w swoim mózgu automatycznym mają zapis, że cokolwiek będą robić gdzieś kiedyś w przyszłości, muszą być przed czasem. Bo bycie gdzieś przed czasem jest ich strategią na życie. Jest po prostu tym, co jakby udowodniło, że to jest bardzo dobra strategia. Innymi słowy, należy zadać pytanie, a co by było, gdybym się spóźnił, może bym nie przeżył, z jakiegoś powodu musiałem wyjść z tego łona matki wcześniej i tak dalej, a więc będę to po prostu teraz powtarzał i odtwarzał. Słuchajcie, to prosta historia, to są wszystko te osoby, które do mnie na szkolenia zawsze przychodziły godzinę za wcześnie. Czyli ja robiłam w Kuźni Zdrowia, jak pamiętacie, swoje czwartkowe szkolenia, czwartkowe webinary albo poniedziałkowe prelekcje, zawsze o godzinie 18. Te osoby były już od 17. Dopiero kiedy rozstawiałam krzesła, szykowałam tablice, wietrzyłam salę, one zawsze wiedziały, że ja jestem właśnie w tej godzinie tutaj w sprawach organizacyjnych, przychodziły pomagać, siadały na krzesełku, zajmowały sobie swoje dobre miejsce. Najczęściej jedno z pierwszych, w pierwszym rzędzie, to też jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to są osoby, które muszą być pierwsze, one są na czas, one czekają już po prostu na pewne wydarzenia, a więc właśnie to jest ich ta strategia myślenia, strategia na poziomie behawioralnym. I teraz sprawdźcie, czy Wam się to zgadza, czy Wam się to potwierdza, a ja idę dalej, bo jeżeli to byłoby prawdą, to wtedy ta strategia osób urodzonych po terminie wyglądałaby odwrotnie. Wyglądałaby właśnie tak, że te osoby, które urodziły się po czasie, tym wyznaczonym przez lekarza, a jednak przeżyły, a jednak wszystko skończyło się dobrze, bo skończyło się życiem, to są, nawet jeśli były zielone wody, nawet jeśli były tam jakieś różne dramaty okołoporodowe, to zostawmy, ale fakt jest taki, po prostu przyszły po czasie i żyją. To te osoby będą się spóźniać. To są spóźnialcy, to są ci, co dołączyli do nas tutaj teraz, do tego live'a. Oni, słuchajcie, to są ludzie, którzy zawsze stają na głowie. Oni naprawdę chcą być na czas. Oni naprawdę się starają. Znacie takie? Jak to Was śmieszy? Mnie to śmieszy, bo ja po prostu widzę, że jak ktoś ma to w nieuświadomieniu i nie zdaje sobie sprawy z tego, dlaczego nie może przeskoczyć sam przez siebie, to właśnie ta wiedza mu teraz pomoże. Ale jak sobie nie zdaje z tego sprawy, to z boku wygląda to śmiesznie, bo to są ludzie, którzy po prostu próbują. Wychodzą z domu, zawsze mają bardzo dużo czasu, żeby dojechać, ale po drodze będzie korek, nie ich wina, ale po drodze nagle się okaże, że pękła sznurówka w bucie, muszą wymienić sznurówkę, a już przecież mieli tyle czasu w zapasie i nagle się okazuje, że go nie ma.
ale po drodze ktoś jeszcze zadzwonił, jakiś ważny telefon, na który czekali cały dzień, ale oczywiście teraz ten telefon zadzwoni w momencie, kiedy ktoś potrzebuje tutaj wyłączyć telefon, bo na przykład wchodzi na ważną uroczystość, do kina, do teatru czy gdziekolwiek. Te osoby są po prostu zawsze spóźnione i w zasadzie chce się powiedzieć, że to nigdy nie jest ich wina. One są tym spóźnieniem zdziwione, one nie wiedzą, jak to się stało, że już jest właśnie po czasie. To jest ich strategia i nawet jeśli nie masz matki, nie masz ojca, nie masz babki, nie masz dziadka, nie masz jak o to zapytać, to chcę Ci powiedzieć, to co się dzieje z Tobą bezwiednie, właśnie zaocznie, może zdradzić Ci o Tobie tą informację, w jaki sposób się urodziłeś, że było to po terminie. Bo czasem zdarza się tak, że matka po prostu nie wie, kiedy zaszła w ciąży. Czasem zdarza się tak, że idzie do lekarza wiele tygodni czy miesięcy później po zapłodnieniu i może być tak, że już jest naprawdę trudno ten termin wyliczyć. W związku z tym czasem jest tak, że my możemy po prostu tej danej, takiej twardej danej medycznej nie mieć. Ale właśnie po tym, w jaki sposób my się zachowujemy, jak my reagujemy, jak my się szykujemy, my możemy po prostu zaobserwować, wnioskować. To jest raczej dedukcja, możemy po prostu wnioskować. No tak, no to chyba właśnie rzeczywiście ja muszę być urodzony po terminie, skoro się ciągle spóźniam, a zawsze właśnie tak się staram, żeby nie było. To, słuchajcie, jest do rozważenia, do popatrzenia, bo tak jak mówię, to jest zasada, według której działamy tu w biologii totalnej. Jednak chcę powiedzieć, że zdarzyło mi się kilka razy spotkać osoby, które wiedzą i mają te twarde dane o swoim przyjściu na świat, a działają według klucza dokładnie odwrotnego. I powiem Wam szczerze, nie umiem do końca wyjaśnić i nigdy oczywiście nie robiłam żadnych badań na ten temat, dlaczego może być tak, że będzie ten klucz działał odwrotnie, ale jest według mnie w tym też pewna logika, którą ja przyjmuję w ogóle bezdyskusyjnie, tak jakby podprogowo, bo czuję, że to ma też biologiczny sens, a mianowicie, jeśli ktoś urodził się przed terminem, to było to ogromne cierpienie w związku z tym, że może jeszcze jakiś jego układ był niedojrzały, może jeszcze potrzebował tego łona mamy i tego środowiska wodnego, tego bezpieczeństwa, a tutaj już został wypchnięty na świat niegotowy i tak dalej, i tak dalej. Może być tak, że taka osoba będzie po prostu opóźniać pewne wydarzenia, bo cały czas czuje się jeszcze niegotowa na przyjście. Czyli właśnie jeszcze nie, jeszcze chwilkę, jeszcze troszeczkę. I mimo, że urodziła się przed terminem, wcale nie jest na czas, tylko też jest chwilę po czasie. Dlatego, że ona czuje w swoim mózgu, że jej czas nie był w tym momencie, kiedy się urodziła, tylko później. I ona całym swoim zachowaniem wszystko odzwierciedla na później. Po prostu miała być później w życiu. Więc na przykład takie osoby, które lubią się obudzić rano w łóżku i jeszcze sobie trochę poleżeć. Znacie takich? Są osoby takie, które budzą się rano i od razu wyskakują z łóżka i nie znoszą leżeć rano w łóżku. A są osoby takie, które mogą gniazdować godzinami, a oczywiście gdzieś tam jakaś średnia, ktoś może po prostu poleżeć sobie 15 minut, 20, czy do godzinki, jeszcze troszkę rano poleniuchować i dopiero wtedy wstaje. No kłopot, jak się dobierze takie małżeństwo, taka para, gdzie jedno wyskakuje z łóżka, a drugie chce jeszcze razem poleżeć, to muszą się tutaj jakoś kompromisowo dogadać. Natomiast pytanie, dlaczego się tak dzieje? Bo to też jest jedna z pochodnych właśnie tych skutków przyjścia na świat. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. A mianowicie te osoby, które urodziły się za wcześnie, przed terminem, one chcą jeszcze doleżeć. One czują, że jeszcze nie jest ich czas na wstawanie. Z kolei te osoby, które urodziły się po terminie, mają takie poczucie spóźnienia i to są osoby, które wyrywa do świata, do działań, no bo przecież już miały robić, już miały żyć, już miały robić i działać, więc wyskakują z tego łóżka i słuchajcie, to z kolei mi się zawsze potwierdza. No i teraz jak popatrzymy sobie na tą strategię według drugiego klucza, to co Wam mówię, że czasem się zdarza, to okazuje się właśnie, że te osoby, które urodziły się za wcześnie, one jeszcze sobie poleniuchują w łóżku, one jeszcze właśnie będą czekały chwilkę i mogą się spóźniać. Mogą być też punktualne, ale jakby w sobie właśnie wypracowują to, że no jeszcze mam czas, nie muszę się śpieszyć. Ewentualnie właśnie możemy obserwować jakieś lekkie spóźnienie, ale to nie będą duzi spóźnialscy. Natomiast według tego odwrotnego klucza ci, którzy się rodzą po terminie, uwaga, jeśli było jakieś cierpienie z tym związane, że się urodziły po terminie, czyli naprawdę zagrażało coś mocno życiu, właśnie te zielone wody płodowe, jeżeli coś było już takie no wiszące na włosku, bym powiedziała, to one mogą mieć poczucie, że no dobra, przegiąłem, tak parafrazuję. I wtedy właśnie będą się korygować
tak jakby w swoim życiu chciały to zmienić, tak jakby chciały nadpisać ten zapis. I one wtedy właśnie będą robiły wszystko, żeby być wcześniej, żeby właśnie unikać cierpienia związanego z tym, że się jest po czasie. No i teraz zostawiam Was z tą informacją do indywidualnego rozpatrzenia, bo ktoś może powie, że tutaj namieszane, ale ktoś, kto tak troszkę się wgłębi w tą biologię totalną i w ogóle w biologię człowieka, rozumie, że tutaj mózg automatyczny będzie działał indywidualnie i ma prawo subiektywnie odbierać pewne zdarzenia, ma prawo podejmować indywidualne decyzje i w związku z tym dlatego nie ma tutaj jednej zasady, choć być może jest jedna teoria. Ja Wam mówię z ogromnego doświadczenia, bo bardzo dużo pracowałam z ludźmi, wiele tysięcy sesji i wiele tysięcy rozmów i lubię też o to pytać, bo to są po prostu rzeczy, które pokazują mi później, z kim mam do czynienia, jak myśli ten mózg. Dopóki właśnie to nie jest opanowane na poziomie świadomym, to myśli podprogowo i po prostu działa automatycznie, choć chciałby inaczej, to coś go pcha właśnie do tej strategii, a nie innej. I to można wykasować. Także jak macie jakieś swoje uwolnienie, jak macie swoje aha, właśnie ktoś może ma teraz to odkrycie, ten efekt aha, o to chodzi, to napiszcie tutaj poproszę, to dzielcie się z innymi, bo chcę powiedzieć, że ten moment aha jednocześnie kasuje wszystkie te negatywne skutki i konsekwencje właśnie takiego przyjścia na świat nie o czasie. Czyli osoby, które się strasznie spóźniały i w ogóle nie miały nad tym kontroli, zauważcie, że będą teraz obserwowały w swoim życiu. Zaobserwujcie sobie, że zaczynają się spóźniać coraz mniej, aż w końcu przyjdzie dzień, gdzie przyjdą na czas i będą zdziwione, bo będzie tak dziwnie, i tak, ale jak to się robi i z czym to się je? A to jest właśnie to, że wykasowany program pozwala na odkodowanie tego, co było negatywnym zapisem i choć właśnie pamięć i wspomnienie tego, że poród był po czasie, po terminie i jest, pozwala na to, żeby ktoś właśnie teraz już nie działał według tego programu. I oczywiście odwrotnie, tak samo to będzie działało na osoby, które rodzą się przed czasem. Taka właśnie historia, mam nadzieję, że to już samo w sobie Wam się przydało. Zwłaszcza, że tak jak mówiłam, 95% ludzi tu na tej planecie według wyliczeń medycznych rodzi się właśnie nie w wyznaczonym terminie przez lekarzy. Zostawiam Was na 2 sekundy. Biorę tutaj sobie łyka herbaty, o której marzę, słuchajcie, dzisiaj cały dzień, a nie udało mi się napić, ale udało mi się za to zrobić tutaj przed live'em i teraz z Wami, a jak Wy macie jakąś wodę ze sobą czy coś, to napijcie się ze mną za nasze narodziny, za nasze życie dzisiaj. Bo kochani, chcę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz na marginesie, a mianowicie, że ja jestem ogromną herbaciarą, zwolenniczką herbaty o każdej porze, czy to jest rano, czy wieczór, czy południe. Może być każdego rodzaju i gorąca i zimna i naprawdę herbata to mój żywioł, absolutnie. W przeciwieństwie do kawy, którą piję może ze 2 razy w roku, no nie wiem, może 5, ale to już są jakieś naprawdę wielkie wyjątki, choć bardzo lubię zapach kawy i smak też mi smakuje, natomiast w ogóle nie mam tego zwyczaju i nigdy w ten zwyczaj nie weszłam, żeby pić kawę codziennie, a już na pewno nie jestem od kawy uzależniona. I jak pamiętacie, opowiadałam w webinarze o uzależnieniach, że jest różnica, dlaczego ktoś jest kawoszem, a ktoś jest herbaciarą i dlaczego właśnie wybieramy sobie, powiedzmy, w kontekście nadużyć, bo tam przy uzależnieniach, no to głównie rozmawiamy o przesadzie, ale sama informacja z siebie właśnie jest ciekawa, dlaczego sięgamy po herbatę, dlaczego po kawę. No jeśli chodzi o herbatę, to zawsze zwalnia nas w pracy, zawsze zwalnia nas w jakimś działaniu, pozwala na chwilę odpocząć, pozwala właśnie wrócić do własnego rytmu. Czasem to jest jedyna chwila w ciągu dnia, kiedy można po prostu usiąść i celebrować to picie herbaty, a przy okazji zrelaksować ciało. To jest właśnie trochę to, o czym dzisiaj opowiadam w kontekście nowego studia, o którym Wam już tutaj czasem wspominałam. Takie wrzucam Wam malutkie informacje na ten temat, ale właśnie szykuję nowe studio, z którego będę do Was transmitować takie live'y jak ten, prowadzić webinary i kursy. Jestem w trakcie remontu i to tego najgorszego możliwego momentu, kiedy są bruzdy w ścianach, beton na podłodze, nic nie wygląda tak, jak będzie wyglądało. Kurzy się brudzi i jeszcze hałasuje. Do tego trzeba to wytrzymać i cały czas mieć nadzieję, że wow, będzie pięknie. Ja wiem, że będzie pięknie, bo już przez to przechodziłam wiele razy. To mi też daje do myślenia i sam takie osoby, które
też całe życie remontują. Gdziekolwiek się nie pojawią, to ciągle coś remontują, ciągle coś porządkują, dekorują. Podnieście rękę, jeśli to wasz przypadek, mój też to jest kolejny remont w życiu, to po prostu pokazuje też nasze powołanie tu na ziemi i opisuje nasze wcielenie. Ale to była dygresja, słuchajcie, a propos herbaty. Wracamy, słuchajcie, do tematu dzieci, wracamy do skutków porodu. Było o tych dzieciach, które rodzą się po terminie i o tych, co przed terminem, ale jeszcze, słuchajcie, ważna informacja tu o dzieciach, które rodzą się jako wcześniaki, czyli no trudno powiedzieć, że to jest przed terminem. Przed terminem to możemy powiedzieć 2 tygodnie przed terminem, może 3 tygodnie przed terminem, ale jeżeli to jest miesiąc czy kilka miesięcy przed terminem, to umówmy się, to jest dziecko wcześniacze. To jest dziecko, które miało poważne zagrożenie życia, to jest dziecko, które najczęściej wymagało hospitalizacji, inkubatora bardzo często jakiegoś dodatkowego wspomagania, czy to związanego z oddechem, czy z odżywianiem, z jakąś inną pielęgnacją i najczęściej podawania leków, które będą przyspieszały czy rozwój płuc, czy układu trawiennego, zapobiegały infekcjom itd., itd. To są trudne porody oczywiście, to są trudne historie, to są trudne wspomnienia. Tutaj znowu abstrahując od tego, jaka jest przyczyna, bo dzisiaj o skutkach, a przyczyn może być wiele. W momencie, kiedy ktoś przyszedł na świat w ten sposób, to po pierwsze alleluja, że się udało, bo znamy wiele wcześniaków, które nie przeżyły takiego trudnego doświadczenia. Natomiast te osoby, które przeżyły takie doświadczenie, to są osoby, które rzeczywiście miały dość trudny start. Mogą mieć takie poczucie w życiu później, że są zawsze opóźnione w czymś, że zawsze ci inni z przodu mają dłuższe nogi do biegania, że tym innym z przodu wychodzi coś łatwiej, że one tak jakby musiały sobie coś najpierw dorobić, żeby dopiero mogły wystartować w to życie i być gotowe na życie w przyszłości. To są takie osoby, które być może mają poczucie, że jeszcze muszą zrobić dodatkowy kurs, jeszcze jedno szkolenie, jeszcze jeden certyfikat, jeszcze nie są dość dobre, jeszcze nie są wystarczające do tego, żeby pójść dalej gdzieś w świat. To są osoby, które mogą mieć poczucie bycia słabszym, bycia gorszym, dlatego że przez ileś dni, tygodni czy nawet miesięcy, a może i lat słuchały ze swojego środowiska zewnętrznego, począwszy od matki i ojca, przez wszystkie pielęgniarki, kadrę medyczną, a potem terapeutów, nauczycieli, wychowawców, że tak, to są dzieci specjalnej troski, na które trzeba chuchać i dmuchać. To są dzieci, które słyszały, że cały czas coś mają niedorobione, że tu jeszcze czekamy, aż będzie zrobione, tu jeszcze czekamy, aż będzie dorobione, aż się rozwinie, aż dojrzeje, aż urośnie itd., itd. To są dzieciaki, które bardzo często funkcjonując w swojej grupie rówieśniczej, one muszą pójść w rozwój intelektualny i najczęściej jest tak, że dosyć nadążają za swoimi rówieśnikami, natomiast mogą mieć nierówny ten rozwój na poziomie emocjonalnym czy na poziomie fizycznym i one czują, że coś po prostu się tutaj do końca nie zgrywa w czasie. Mogą mieć problem z czasem, mogą właśnie się spóźniać, mogą jeszcze opóźniać pewne działania, mogą się nie czuć gotowe na różne rzeczy wtedy, kiedy tak naprawdę był plan na to, że na przykład w przyszłym roku się przeprowadzamy, w przyszłym roku coś, a teraz ja po prostu w to nie startuję. Dlaczego? Dlatego, że ja po prostu jeszcze się czuję niedojrzały, niegotowy na to, żeby to zrobić i zrealizować. Z drugiej strony można jeszcze zobaczyć u takich osób, to będzie druga grupa klientów, pacjentów, wcześniaków, że to są osoby, które mocno wyrywają do przodu, czyli znowu, jeśli właśnie ta strategia na przeżycie uwolniła od jakiegoś cierpienia w łonie matki i te dzieci czują, że one pobiegły do przodu w swoje własne życie i wzięły sprawy w swoje ręce, bo już tutaj właśnie rozwijają się na lądzie, to może być tak, że one właśnie robią pewne rzeczy przedwcześnie. Tu Wam chcę powiedzieć, że jedno z moich dzieci, mój starszy syn Tymek, urodził się przed terminem, nie jest wcześniakiem, bo właśnie to było takie na granicy. Gdyby urodził się kilka dni wcześniej, to może jeszcze byłoby to już byłoby to nazywane wcześniactwem. Natomiast to było takie właśnie na granicy, tam 37 tydzień, więc zostało uznane, że okej, tak może być, choć nosił pewne cechy, na przykład był drobniutki, urodził się poniżej 3 kg. I to jest dziecko, słuchajcie, które idzie hej do przodu. To jest dziecko, które zawsze różne rzeczy robi wcześniej niż inni.
Jeszcze nie skończył 18 lat, jak już robił kurs prawa jazdy. Jak tylko zrobił kurs prawa jazdy w wieku 18 lat, to natychmiast kupił swój własny samochód, na który zbierał sobie od dawna i zaangażował całą rodzinę, żeby wspierała ten projekt właśnie dlatego, że on już będzie tutaj samodzielny. On ma 19 lat i już tutaj teraz mówi o tym, że się sam wyprowadza z domu. To jest dziecko, które po prostu cały czas chce wszystko szybciej i kto ma właśnie dzieci urodzone przed terminem albo dzieci wcześniacze, to może bardzo mocno czuć, o czym ja mówię. Bo to nie zawsze oznacza, choć ja tutaj nie mówię już w tym momencie o swoim dziecku, tylko właśnie o jakiejś większej grupie statystycznej, że te dzieci są totalnie gotowe na to, ale one gdzieś wyrywają do przodu, one czują, że muszą. I właśnie teraz pytanie, jakie są powody, jaka jest przyczyna, więc spójrzcie sobie, czy to nie ma związku właśnie z tym, że dziecko urodziło się za wcześnie. Teraz jeszcze chcę Wam powiedzieć, że bardzo dużo wiedzy, którą Wam dzisiaj przekazuję, oprócz z kursów biologii totalnej, które odbyłam u Gerarda Attiasa czy Gilberta Renaud, z książek Roberto Barnaja czy Rainera Kornera i tam innych wykładowców i nauczycieli metody. Tutaj znacie tą lektury, tą literaturę. Nie chcę się do tego tak za bardzo odwoływać, ale właśnie chcę powiedzieć, że mocno wspieram się jeszcze na wiedzy z książki, która nie leży obok biologii totalnej bezpośrednio, w sensie nikt tak o niej nie mówi i tego nie nazywa, ale ja bym to zaciągnęła 1 do 1 i absolutnie nie mam wątpliwości, że tak, biologia totalna również bazuje na tej wiedzy, choć odkrył ją ktoś inny. Tutaj Robin Fernans napisała właśnie tą książkę. Zobaczcie, Narodzić się. Pokazałam Wam, jak wygląda okładka i teraz trochę z pewną taką nieśmiałością pokazuję Wam właśnie lekturę, którą polecam z całego serducha, ale z drugiej strony wiem, że znowu za chwilę będzie jakaś awantura, bo z reguły po tych moich live'ach, kiedy ja mówię Wam o jakiejś książce, kupcie, zajrzyjcie i w ogóle potem dzień, 2 później ja dostaję maila, że jest wykupiona na całym rynku, nigdzie nie można jej dostać. Ja, słuchajcie, nie mam żadnych profitów z tego, że te książki lecą w świat, to uwierzcie mi. I teraz właśnie nikt się do mnie nigdy nie odezwał właśnie w tej sprawie, że a skąd, a co, a jak. Natomiast no tutaj wydawca tej książki, a jest to takie dosyć niszowe wydawnictwo, które to wydaje, wydawnictwo New Dawn, może właśnie nawet nie wiedzieć, że jest taki live i że wszyscy teraz uderzą po tą książkę. Ja nie mam z tym nic wspólnego, nie mam na to przełożenia, więc po prostu organizujcie się we własnym zakresie, a może po prostu możecie tą książkę pożyczyć od kogoś lub jakoś tam inaczej znaleźć, choć no tak, no to jest ta wiadomość właśnie, której ja tutaj wolałam nie podawać. Pewnie dotrzecie do jakichś też źródeł, których ja nie popieram, mówię poważnie. Zawsze zastanówcie się, czy popierać źródła wtedy, kiedy autor albo tłumacz nie dostaje wynagrodzenia za swoją pracę. Czy można tak po prostu bezkarnie korzystać z tej wiedzy? To jakby rozumiecie, że ta uczciwość jest tutaj naprawdę ważna i ja zawsze byłam zwolenniczką dużej uczciwości. W każdym razie zmierzam do tego, zróbcie wszystko, żeby zdobyć tą książkę na legalu i w ogóle polecam Wam serdecznie, żeby udało Wam się tą książkę zdobyć, a co Wy tam znajdziecie w internecie, co Wam się uda tam w jakichś księgarniach internetowych czy stacjonarnych, no to już jest druga rzecz. Najwyżej uderzajcie do wydawnictwa i piszcie o dodruki. Już kiedyś tak było po moim kursie właśnie, że po prostu był robiony dodruk właśnie na specjalne życzenie ludzi, którzy bardzo mocno pisali tam. I teraz słuchajcie, to jest książka, która właśnie pokazuje wszystkie skutki narodzin, wszystkie skutki porodów. Nawet tutaj w spisie treści, jakbym Wam poczytała, to zobaczcie, będzie tak. Narodziny dużych dzieci, narodziny w czepku, narodziny pośladkowe, cesarskie cięcie, narodziny nagłe, planowane, zależne od stanu matki, z pępowiną owiniętą wokół szyi, ze znieczuleniem, narodziny łatwe, szybkie, kleszczowe, wstrzymywane, wywoływane, opóźnione, z doświadczeniem bliskim śmierci. To cały czas jeszcze jest nie koniec i jeszcze ta lista i lista i lista. I tu w tej książce według układu, który jest, a ja jeszcze raz podkreślam, nie mam żadnego interesu, że Wam o tym opowiadam, ale bardzo chcę się tą wiedzą podzielić. W tym układzie znajdziecie zarówno konsekwencje w nauce takich dzieci, jak i w budowaniu relacji z innymi, jak i w podejściu do życia w ogóle. Też bardzo ciekawe, że tutaj autorzy, w ogóle tutaj kilka osób w to było zaangażowanych, żeby tą książkę napisać. Oni mówią, że bardzo często jest to plan duszy, żeby zrealizować tutaj w tym wcieleniu na ziemi jakąś misję i wybrać taki, a nie inny sposób przyjścia na świat. I z tego duchowego planu piszą właśnie, dlaczego ktoś wybrał sobie taki poród, a nie inny.
To bardzo ciekawa informacja, która jakby uzupełnia nam to, o czym mówi biologia z planu duchowego. I teraz jakbyśmy chcieli zobaczyć sobie narodziny przedwczesne i tego szukam, bo tutaj było o tych wcześniakach, to chcę Wam jeszcze właśnie powiedzieć, co będzie tutaj uzupełnieniem tej naszej wiedzy takiej z biologii totalnej, takiej czystej. I zobaczcie sobie, bo właśnie może na wybranych przykładach ktoś sobie poczuje, że tak, właśnie ta wiedza mu do czegoś jeszcze służy i że to będzie Wam pasowało. Takie osoby mogą mieć skłonność do odchodzenia z miejsca, z relacji lub z pracy przedwcześnie. Zobaczcie, jakie to jest logiczne. Mogą rzucać czymś, zanim coś dokończą. Gdy warunki nie są najzdrowsze, a ich przetrwanie jest zagrożone, podejmują decyzję, by pomóc każdego, kogo to dotyczy, by szybko przejść przez to doświadczenie i jak najszybciej od tych warunków się uwolnić. Logiczne? Dalej, to są ludzie, którzy mają bardzo silną wolę życia. Przyszli tu po to, by przeżyć i też zrobią wszystko, żeby wykonać zadanie. I to, słuchajcie, należy interpretować tak, że to będzie dotyczyło dowolnego planu, dowolnego projektu. Czy to będzie projekt zawodowy, czy to będzie projekt prywatny, typu właśnie zróbmy remont, przeprowadźmy się, puśćmy dziecko do takiej szkoły, wykształćmy je, czy nie. To są właśnie takie rzeczy, gdzie to będzie dotrzymane. Mamy to zrobić, mamy przeżyć. Ten mózg automatyczny cały czas pokazuje, strategia działa. Dalej, to są osoby, które mogą obawiać się, że są zbyt słabe, zbyt małe, żeby dobrze wykonać zadanie. To, co Wam mówiłam, takie właśnie poczucie opóźnienia. Moje nóżki są krótsze niż tego, który urodził się z dłuższymi, nie? I mogą zmuszać innych do tego, by unikali i trzymali ich na dystans, uważając się za zbyt trudnych i obciążających każdego, kto ich spotka. I słuchajcie, ta informacja jest o tyle trudna, że wynika z takiego wspomnienia, które można chyba też klasyfikować jako traumę. Może nie w każdym przypadku i należałoby to sprawdzić, jednak naprawdę zwróćcie na to uwagę, a mianowicie jeżeli te osoby przyszły na świat i od razu wymagały hospitalizacji, jakiegoś wsparcia i opieki i to długoterminowej, to one mogą mieć to poczucie bycia ciężarem dla kogoś. One mogą nieść to wspomnienie, że rodzicom było ciężko, że matka musiała ściągać pokarm i dowozić do szpitala, na przykład w czasie pandemii, kiedy rodzice z dziećmi byli rozdzielani i wiecie, że było mnóstwo takich historii. Albo na przykład, kiedy właśnie nie dosypiała, kiedy opiekowała się tym dzieckiem ponad swoje własne siły. To jest właśnie takie wspomnienie, które to dzieci odziedziczają, które one niosą właśnie po tej swojej historii i wtedy właśnie mogą w życiu wycofywać się też po to, żeby nie być już nigdy więcej ciężarem, żeby nigdy więcej nie czuć tego, że komuś w życiu przeszkadzały w jakiejś realizacji ich własnych planów. To też jest oczywiście program do wykasowania. Ktokolwiek niósł takie wspomnienie, bardzo proszę, żeby teraz pochylił się nad sobą i powiedział do siebie: zasługuję na życie i zasługuję na pomoc od innych. Ja mam prawo do tego, żeby inni się mną opiekowali, żeby mną się zajmowali, żeby mi pomagali, żeby nawet może skakali koło mnie w takiej chwili, kiedy ja tego po prostu potrzebuję. Ja mam do tego prawo i ja tego nie nadużywam. Ja po prostu korzystam z tego prawa, żeby żyć wtedy, kiedy naprawdę jest mi to potrzebne. To jest bardzo kluczowa informacja, dlatego że ona będzie również dotyczyć wszystkich tych osób, które przyszły na świat w porodzie wspomaganym. Zobaczcie, mamy kilka sposobów takich porodów wspomaganych i w tych pytaniach, które tu zadawaliście, ja też widziałam właśnie, że odnosicie się do porodu kleszczowego. Może być poród z wakum, tak zwaną ssawką, który po prostu przystawia się do główki dziecka wtedy, kiedy to już jest możliwe, kiedy po prostu ciągniemy dziecko za głowę, żeby pomóc mu przejść przez ten kanał rodny i wyjść na świat. Może być poród wspomagany przez pielęgniarkę, lekarza, położną. To jest wtedy, kiedy na przykład ktoś kładzie się ciężarnej na brzuch i po prostu wypycha dziecko. To jest to, kiedy ktoś wkłada rękę do kanału rodnego po to, żeby dziecko wyciągnąć stamtąd. To są wszystkie te takie zabiegi, takie ruchy właśnie, które przyspieszają wyjście na świat dziecka, wtedy, kiedy ono jest najczęściej już mocno zagrożone. I teraz zobaczcie, gdyby nie pomoc takiej osoby, gdyby nie nagła interwencja, to te osoby mogłyby nie żyć. To one mogłyby wręcz umrzeć. I z jednej strony mamy taką wdzięczność za to, że ktoś pomoże. Z jednej strony jest to właśnie to, że
Tak, ktoś pospieszył z pomocą i pomógł przyjść tutaj na świat, ale z drugiej strony może mieć taka osoba właśnie wspomnienie bycia dla kogoś problemem, bycia ciężarem, przyniesienia komuś cierpienia, czy właśnie jakiegoś problemu, który ktoś potem za mnie musi rozwiązywać i tak dalej, i tak dalej. To jest taka cecha wspólna tych ludzi, choć nie twierdzę, że ona musi wyjść na czoło, dlatego że tutaj w przypadku tych porodów, o których mówiłam, trudnych porodów, na czoło mogą się wybić inne cechy, a to na przykład jeszcze kolejna rzecz, którą tutaj dokładam do tych porodów wspomaganych, a mianowicie cesarskie cięcie. I teraz te wszystkie porody z cesarskim cięciem włącznie, zobaczcie, to jest wszystko rozmowa o dzieciach, które gdyby nie to, by się po prostu może na świecie tutaj nigdy nie pojawiły jako żywe. Ale konsekwencją tego będzie to, że te dzieci wiedzą, że pewne rzeczy mogą być zrobione za nie. I uwierzcie mi, jest naprawdę sporo dorosłych osób na świecie, które mają właśnie to poczucie, że nawet jak nie zrobią same, to na koniec pojawi się jakaś pomocna dłoń, to na koniec pojawią się jakieś kleszcze, które wyciągną albo wakuum, albo ktoś rzutem na taśmę po prostu jakoś wesprze projekt i pach, na ostatnią chwilę, ale się uda, ale będzie zrobione, nie dzięki mnie. To są dzieci, które mogą być rozleniwione w szkole, to są dzieci, które unikają odpowiedzialności. Ja mówię w takim wczesnym okresie dziecięcym, powiedzmy podstawówka. Oczywiście możemy to obserwować też gdzieś i na etapie liceum, czyli później i życia dorosłego, natomiast w życiu dorosłym my najczęściej te jakieś różne dysfunkcje staramy się opanowywać świadomie i mentalnie, natomiast i na poziomie behawioralnym po prostu pewnych rzeczy już później nie robimy. Wiemy, że musimy za siebie wziąć odpowiedzialność, ale zobaczcie, odkładanie rzeczy na ostatnią chwilę i takie liczenie na pomoc. To bardzo często są historie dzieci, które są przepychane z klasy do klasy, które mają problemy w nauce z różnych powodów i znowu nie wnikam, jakie mogą być powody, dla których dzieci mają problemy z nauką, bo tych powodów jest mnóstwo i o tym powiemy sobie na webinarze o problemach z nauką, ale dzisiaj musimy się zastanowić właśnie, dlaczego te dzieci zostawiają sprawy na ostatnią chwilę wtedy, kiedy inne, które również może mają problemy z nauką, nie zostawiają tych spraw. I właśnie od tego, w jaki sposób tamte przyszły na świat, zależy ich strategia na działanie, na życie i na przeżycie, jak również na naukę, bo poród to też czas naszej nauki i my po prostu uczymy się czegoś, co działa. Tamte w porodzie wspomaganym nauczyły się, że ktoś inny może zrobić za nie. I jest ich wielką lekcją życiową nauczyć się, że masz działać sam, że masz brać odpowiedzialność na siebie, a nie zdawać tej odpowiedzialności gdzieś na kogoś. Te dzieciaki, jeszcze tutaj bym rozróżniła właśnie poród przez cesarskie cięcie, które było nagłe, a poród przez cesarskie cięcie, które było planowane, bo to też są jeszcze dwie różne sprawy, bo te dzieciaki, które po prostu zostały uratowane w jakiejś akcji porodowej zagrażającej ich życiu, gdzie cesarka po prostu rozwiązała ten problem i to dosłownie, to są dzieciaki, które one próbują, one się rodziły, one włożyły wkład, swój wysiłek w to, żeby przejść przez ten kanał rodny, one próbowały, czy to pośladkowo, czy w ułożeniu bocznym, wiecie, idiotyczne, bo przecież wiemy, że to jest niemożliwe, ale one robiły ze swojej strony wszystko, co mogły. Mają właśnie to doświadczenie starań i takiej próby. Tylko później właśnie w dorosłym życiu i oczywiście w dziecięcym, ale i w dorosłym życiu to są ludzie, którzy mogą mieć takie poczucie wspomnienia, że starają, jest to bezużyteczne, że jest to nieskuteczne, że w zasadzie bez pomocy innej osoby to w ogóle nie wyjdzie i oglądają się na innych albo właśnie czekają na pomoc innych. I w zależności od tego, co tam przy tym porodzie się zdarzyło, na ile już było odpuszczone te próby porodu, a dziecko wyjęte w ostatniej chwili, a na ile to było w trakcie takiej próby, kiedy dziecko jeszcze się starało, to ta strategia później w działaniu może być troszkę różna. I chcę Wam powiedzieć, że wszystko, co się dzieje przy naszych egzaminach życiowych, najczęściej na początku egzaminach szkolnych, ale oczywiście życie później weryfikuje nas i mamy inne egzaminy życiowe, jest zawsze odzwierciedleniem strategii przyjścia na świat. I to jest ważna informacja i chciałabym, żebyście sobie to zapamiętali. W sensie ja nie mam w tym żadnego interesu, ale będziemy na tej informacji bazować. A mianowicie, bo poród w ogóle sam w sobie jest po prostu naszym największym egzaminem, naszym największym sprawdzianem w życiu. Więc jeśli Ty przychodzisz na świat i żyjesz, to znaczy, że zdałeś ten egzamin,
zdałeś go rzutem na taśmę, jakimś ruchem, prawą ręką przez lewe ucho, woltyżerka, tu po prostu różne były wolty, ale na koniec się udało. Właśnie to jest Twoja strategia, ale też to jest właśnie sposób, w jaki Ty później przeżywasz te egzaminy. I chcę Wam powiedzieć, że też wiele razy zdarzyło mi się pracować z matkami dzieci, które mają ogromne problemy z zdawaniem egzaminów, bo na przykład mdleją przy egzaminie. Albo teraz przy maturze pracowałam z dziewczyną, której córka co egzamin krwotok z nosa. I za każdym razem biała bluzka i słuchajcie, 3 egzaminy pod rząd i po prostu 3 razy ta sama historia. I on mówi, nie do wiary, ja po prostu nie wierzę, co się dzieje. I ja mówię, okej, a miałaś krwotok przy porodzie? On mówi, tak. No tak, więc rozumiecie, to dziecko, które nigdy nie miało żadnego krwotoku, nagle idzie na maturę, czyli jeden z najpoważniejszych egzaminów życia i po prostu odtwarza podprogowo swoją własną historię, bo ona przyszła na świat w krwotoku. To jest właśnie to, co jej mózg zapamiętał. Jeśli będzie krwotok, to ja zdam ten egzamin. To jest niezwykłe, jaka jest biologia, dlatego że uświadomienie sobie tej historii pozwoliło przerwać ten cały ciąg. Wszystkie egzaminy następne poszły już bez tego i to jest tylko kwestia uświadomienia, bo tu nie ma nic więcej do zrobienia, bo co zrobisz? Cofniesz czas o 18 lat wstecz? Czy co zrobisz z tą informacją? Oczywiście, jeśli ktoś potrzebuje napisać list uwalniający, a macie wzór listu uwalniającego u mnie w archiwum, gdzieś w mediach, to wtedy tak, możemy odżałować tamtą historię jeszcze, ale tak naprawdę bez uświadomienia nie ma co odżałowywać i tak naprawdę wystarczy sobie po prostu zdać sprawę z tego, że rzeczywiście tak, w czasie mojego przyjścia na świat matka krwawiła, matka była szyta, matka krzyczała, matka cierpiała, albo matka była szczęśliwa, zadowolona, radosna lub przeżyła orgazm, bo są też takie porody, w czasie których kobiety przeżywają orgazm i wszystko pamiętają jako wspaniałe, przepiękne doświadczenie budowania nowego macierzyństwa. Więc tak, my właśnie później mamy to wspomnienie odziedziczone po tym, co czuła matka i niesiemy te wspomnienia. Oczywiście, jeśli komuś się pięknie żyje i całe życie jest jedną wielką radością, to nikt się wtedy nie zastanawia nad skutkami porodu, a mógłby, bo to też są skutki porodu. Natomiast najczęściej zastanawia się wtedy, kiedy są dramaty, tragedie i właśnie różne historie, które są niewyjaśnione albo tak zwane dziwne, a przecież muszą mieć jakieś podłoże. I tutaj odsyłam właśnie do tej informacji, a co działo się przy porodzie. I jeszcze raz podsumowując, wszystko, co dzieje się przy naszych egzaminach, jest wspomnieniem tego, w jaki sposób przyszliśmy na świat. Więc na przykład dzieci zdają te egzaminy czy klasówki i nauczyciel jednemu coś podpowie, drugiemu nie. I te dzieci mogą w klasie mieć poczucie niesprawiedliwości, że dlaczego nauczyciel komuś podpowiedział, puścił oko, dał cynk, pokiwał głową, bo to nie muszą być jakieś wielkie podpowiedzi, ale jakaś mikrowskazówka, która pomaga komuś pójść do przodu. No właśnie dlatego ten nauczyciel pomoże, że ten jeden w swoim polu ma informację o tym, że jemu było pomagane przy porodzie, a drugi tego w swoim polu nie ma, musiał całą pracę wykonać sam. I teraz przy tym egzaminie też musi zrobić tą pracę sam. Dzieci, które się rodzą z cesarskiego cięcia planowanego, to już w ogóle są dzieci, które są wyręczane za różne rzeczy i powiem Wam, to jest naprawdę bardzo trudna historia, dlatego że one muszą podjąć odpowiedzialność i w którymś momencie zaskoczyć, że nikt za nie pewnych rzeczy nie zrobi i najczęściej zdobywają tą naukę długimi latami. To z kolei historia mojego drugiego dziecka. Obaj moi synowie przyszli na świat przez cesarskie cięcie, przy czym właśnie pierwsza historia to jest ten przypadek nagły. Tymek był ułożony pośladkowo i jest to wspomnienie rodzinne. Jego ojciec również przyszedł na świat pośladkowo, czyli rozumiecie, po prostu historia lubi się powtarzać. Ja rodziłam Tymka 12 godzin i potem się okazało, że po prostu w ułożeniu pośladkowym nie ma możliwości, żeby przyszedł na świat jako malutki właśnie człowieczek przed terminem. O ile główka napiera na szyjkę macicy i jest w stanie rozepchnąć kanał rodny, o tyle pośladki nie, bo są miękkie, bo są drobne i po prostu nie są w stanie się tutaj na tyle rozpanoszyć, żeby właśnie całe dziecko, całe ciałko przeszło przez ten kanał rodny, jeżeli dziecko jest malutkie. Przy większych dzieciach są badania naukowe i są dowody na to, że można właśnie dziecko urodzić pośladkowo, ale też różnie się to kończy. Trzeba też powiedzieć, że literatura zna przypadki śmiertelne. Natomiast moja historia jest taka, że właśnie w którymś momencie po 12 godzinach zmienił się ordynator, który natychmiast podjął decyzję o ratowaniu dziecka, bo spadało tętno i właśnie to było ratunkowo. Natomiast w drugim przypadku, ponieważ jest tylko rok różnicy między moimi chłopcami, rok i 2 miesiące, okazało się, że w drugiej ciąży
u młodszego syna rozchodzą się blizny po cesarskim cięciu poprzednim w szwie na macicy i jest to po prostu zagrożenie życia i w związku z tym, że ja nie mogę donosić tej ciąży do końca, tak jak chciałam, tak jak planowałam. I ta ciąża była również rozwiązana przed terminem, niewiele przed terminem, więc na pewno można by to medycznie uznać, że w terminie, ale właśnie poprzez planowaną cesarkę. No i to, o ile moje pierwsze dziecko będzie potrzebowało pomocy i cały świat będzie sprzyjał, będzie się po prostu nakłaniał, będzie mu pomagał właśnie, żeby mu pomóc, ale dlatego, że właśnie wszyscy widzą, że on dokłada swoich starań, bierze odpowiedzialność, robi bardzo dużo różnych rzeczy sam z siebie. O tyle drugie moje dziecko ma zupełnie inną strategię na życie i tutaj przeklinać nie można, ale parafrazując Bednarka, Kamila Bednarka, którego uwielbiam, i jego piosenki, jego teksty, jego radość życia, parafrazując jego wyjełałę. Mój Mikołaj na różne rzeczy ma wyjełałę i on po prostu czeka, aż się za niego zrobi. I to jest jego największa lekcja życia, żeby właśnie podjął tą odpowiedzialność, żeby wiedział po prostu, że pewne rzeczy musi zrobić sam, dlatego że już wszechświat nie będzie go wyręczał, a okazuje się i dostał naprawdę mnóstwo potwierdzeń przez te swoje już prawie 18 lat, a że jednak tak, wszechświat też może go powyręczać. Więc on tej lekcji, że musi wziąć odpowiedzialność, do samego końca nie musi odrobić, dlatego że on nie ma dowodów na to, że stanie się coś złego, jak tej odpowiedzialności nie weźmie. Nie, stanie się dobrego, po prostu inni zrobią za niego. Czyli przeczekuje do samego końca i czeka, jak się sytuacja rozwiąże. I zawsze jakimś rzutem na taśmę, jakimś fartem, jakimś trafem właśnie okazuje się, że no tak, znalazła się pomoc na dłoni i na końcu on ma po prostu pewne sprawy swoje załatwione i jest zrobione za niego. Zobaczcie, jakie dwie różne strategie, mimo że to jest cesarskie cięcie i to jest cesarskie cięcie. I jak rozmawiam z matkami dzieciaków, które są urodzone przez cesarskie cięcie, to uwierzcie mi, że to się w bardzo dużym stopniu sprawdza, że w zależności od tego, czy cesarka była planowana, czy nie, te dzieci mają różne podejście do swojej nauki, do zadań, do obowiązków. I oczywiście znowu z różnych powodów matki wybierają cesarkę, bo czasem to są względy estetyczne, czasem to jest niechęć do porodu, jakieś takie lęki gdzieś odziedziczone, które są bardziej lub mniej uzasadnione, a czasem to są względy medyczne, czasem są po prostu konkretne wskazania, na przykład ze względu na wadę wzroku albo ze względu na inne choroby współtowarzyszące itd., itd. I po prostu nie ma wyboru. To, dlaczego matka była skierowana na cesarskie cięcie, również ma ogromne znaczenie i my musimy zdawać sobie z tego sprawę, z tym, że no tak jak mówię, dzisiaj na live nie zajmujemy się przyczynami tych stanów, tylko patrzymy, jakie są konsekwencje, jeśli już dziecko przyszło na świat właśnie w taki sposób. Teraz zobaczcie, bardzo często zdarza się, o to też pytaliście, dlaczego dzieci są owinięte pępowiną i co jeśli właśnie rodzą się owinięte pępowiną i tutaj w Waszych pytaniach dramatyczne historie. Ktoś owinięty raz pępowiną, ktoś 2, a nawet 3 razy. Ktoś pisał o owinięciu pępowiną, na której był jeszcze supełek zaciśnięty, gdzie podobno wszyscy robili sobie zdjęcia, bo w zasadzie to takie dziecko z supełkiem na pępowinie to już nie miałoby prawa żyć, a jednak żyje. I teraz pytanie właśnie, co tu się takiego wydarzyło? To ja tylko wspomnę, aby uwolnić cierpienie ze wszystkich rodów i jest moją intencją, aby w tej chwili cokolwiek może prysnąć, już niech pryska. Takie mamy czasy, że wszelkie informacje pchają się do uwolnienia i pomóżmy im w tym. A mianowicie, że owinięcie pępowiną jest wspomnieniem śmierci samobójczej przez powieszenie, bądź jakiejś egzekucji związanej z powieszeniem, bądź ewentualnie jakiegoś innego dramatu, gdzie ktoś zmarł, zginął albo przynajmniej doświadczył bardzo silnego zagrożenia życia ze względu na owinięcie jakimś sznurem. No i tutaj, żeby nie wymieniać, czy krawatem, czy kablem od czegoś i tak dalej, bo różne mamy historie. Czasem to są po prostu wypadki przy pracy, czasem to są jakieś wypadki w terenie, no ale bardzo często to, co znajdujemy w historii wcześniej, to są właśnie przypadki powieszenia, gdzie ktoś znajduje właśnie ciało osoby na sznurze. I to jest to odziedziczone wspomnienie, to co wspominałam, że właśnie w rodzie jesteśmy połączeni numerami. Te dzieci, które właśnie dziedziczą takie wspomnienia, te owinięte pępowiną, one niosą po prostu z rodu te historie po tych przodkach, którzy właśnie doświadczyli takiej egzekucji czy tego rodzaju śmierci. Przykre rzeczy, o których mówię, ale mówię po to, żeby je uwalniać, żeby te wspomnienia już po prostu mogły odejść z naszych rodów raz na zawsze. No a my patrzymy w tym momencie, a co jeśli dziecko jest owinięte pępowiną i właśnie rodzi się w ten sposób.
To jest to, że takie dziecko, ono ma ten ruch do przodu, ono chce wyjść, ono dokonuje wysiłku i starań do tego, żeby się narodzić i współpracuje z matką, ale jednocześnie cały czas jest wstrzymywane. Wychodzi, ale jest wstrzymywane. To oczywiście również może opowiadać historię tego, że taka matka nie chce wypuścić dziecka na świat. I jest w tym też pewne ziarno prawdy. Ona je po prostu zatrzymuje dla siebie. Ona bardziej chce urodzić dziecko dla siebie, niż wydać je na świat. I to się bardzo często powtarza później w strategii jej wychowawczej, w jej stosunku do dziecka, które bardzo często to są nadopiekuńcze matki, które po prostu nie pozwalają dzieciom się uwolnić, które cały czas trzymają to dziecko tak jakby na pępowinie. Rzadko kiedy taka matka odcina pępowinę od dziecka, a jak opowiadałam na webinarze o matce w świetle biologii totalnej, zresztą słuchajcie, genialny webinar nam wyszedł, no aż muszę się tutaj pochwalić. Chcę powiedzieć, że przegięłam absolutnie. Wiedziałam, że będę mówić długo, ale nie sądziłam, że aż tak. To było 6 godzin. Skończyliśmy za 5:12 w nocy, ale naprawdę niezwykła, potężna, wielka dawka wiedzy, do której Was serdecznie zapraszam i ten webinar jest teraz w montażu i będzie po prostu do nabycia, dostępny w sklepie za kilka tygodni. Naprawdę, jeśli będziecie mieli możliwość, to po prostu zachęcam Was bardzo, bardzo. I tam właśnie w tym webinarze mówię o tym, że za relację dziecka z rodzicem zawsze odpowiada rodzic i to rozwijam, ale też i druga rzecz, która jest bardzo ważna, a mianowicie, że to właśnie matka jest odpowiedzialna za odcięcie pępowiny od dziecka. To matka ma uwolnić dziecko i pozwolić wyfrunąć mu z gniazda. I jeśli matka tego nie zrobi, to dopiero wtórnie jest to po stronie dziecka, żeby tą pępowinę odciąć od matki i się uwolnić. Ale prawidłowo powinno być tak, że to jednak samica po prostu wyrzuca to młode z gniazda i mówi: leć, uda Ci się to dobrze, nie to znaczy, że się czegoś nie nauczyłeś, nie to znaczy, że po prostu nie nadajesz się do życia. No sorry, w przyrodzie to tak trochę wygląda jednak drastycznie. Są po prostu takie samice, które wyrzucają młode z gniazda, które jeszcze nie potrafią lecieć i to jest ich po prostu weryfikacja. Albo się uda, albo nie polecą. No i teraz, kochani, jak patrzymy sobie właśnie na te dzieci owinięte pępowiną, to pierwszą konsekwencją takiego przyjścia na świat jest takie bardzo fizyczne odczucie ucisku na gardle, na szyi. To są ludzie, którzy nie mogą nosić na przykład takiego łańcuszka, jak ja mam dzisiaj, tutaj nigdy by nie mogły założyć, bo to jest za blisko szyi. Musiałyby mieć właśnie szeroki dekolt. Nie założą golfów, nie lubią, żeby ich tutaj gdzieś dotykać, na pewno nie lubią żadnego ucisku, nie noszą szalików itd., itd. Czyli właśnie różne takie rzeczy do przepracowania w terapii integracji sensorycznej albo w kinezjologii, które bardzo, bardzo polecam, właśnie po to, żeby uwolnić się z tej pamięci komórkowej i ze wspomnienia takiego porodu. No i to są te rzeczy takie, które sugerują, które nam po prostu sygnalizują, coś musiało przy porodzie być nie tak, skoro właśnie takie owinięcie. I czasem jest tak, że ludzie przychodzą na świat i nie wiedzą, że są owinięci pępowiną, ale mają te objawy i po tym mogą właśnie się domyślać, tak, było owinięcie pępowiną w łonie matki. Bo zdarza się tak, że dzieci są owinięte pępowiną w czasie życia płodowego, ale przy porodzie się odwijają i nic nie widzimy, a wspomnienie jest dziedziczone. A czasem zdarza się tak, że niestety to okręcenie pępowiną po prostu się utrzymuje. No w skrajnych przypadkach dramatycznych utrzymuje się do tego stopnia, że dzieci rodzą się martwe, nie udaje się poród żywy. I teraz jak myślimy o tych konsekwencjach dalej, takich bardziej już psychicznych, czy w budowaniu relacji z innymi, te osoby właśnie mają takie poczucie ciężkiego życia. One dużo chcą zrobić, one prą do przodu, ale mają poczucie wysiłku. Duże zadanie przed nimi, one tak jakby podwójnie muszą przekroczyć pewne progi. To życie dla nich jest wymagające. Znowu, jeżeli poród przy okazji był wspomagany, to o czym mówiłam wcześniej, to mogą mieć poczucie bycia ciężarem dla innych, że ktoś je z tego uwalnia, a one nie chcą, bo przecież one chciały same iść do przodu, one nie potrzebowały pomocy, więc co to za pętla na szyi, która je teraz wstrzymuje? To są właśnie jeszcze też takie historie. Teraz tutaj spojrzę sobie w tą książkę o tym porodzie z owinięciem pępowiną, żeby Wam jeszcze powiedzieć właśnie, że jest, słuchajcie, w tej naszej tutaj literaturze podkreślane, że takie dzieci mogą nie uczestniczyć w życiu z obawy, że to ich zabije. Czyli zobaczcie właśnie, jeżeli wyjście do przodu przez drogi rodne będzie aż zagrażające i ja czuję, że jest jakiś punkt graniczny,
to może się okazać, że ja się wycofuję, bo ja wiem, że po prostu tego progu już dalej nie pokonam. I to się przekłada potem na różne takie projekty życiowe, których nie realizuję. Podchodzę do tego, ale tak naprawdę w ostatniej chwili się nie decyduję. Wycofuję się z jakiegoś ruchu, tak jakby właśnie na tej pępowinie ciągniętej wstecz. To są osoby, które mogą odczuwać brak połączenia między sercem a umysłem, mieć trudności w wyrażeniu swoich uczuć. Też by mi się to potwierdziło, ale to nie jest takie zdanie specyficzne wyłącznie dla osób okręconych pępowiną. To jest zdanie, które mogłoby paść też u wielu, wielu innych ludzi. I dalej, to są osoby, które dobrze radzą sobie z sytuacjami kryzysowymi. Im bardziej im coś zagraża, tym bardziej chcą udowodnić, że mogą to przeżyć. I znowu pewien rodzaj brawury, który towarzyszy ludziom, którzy mieli takie doświadczenia na granicy życia i śmierci. To są osoby takie, które czasem w momencie, kiedy już stykają się ze śmiercią, właśnie na przykład przy własnych narodzinach, to są osoby, których mózg automatycznie zapamiętuje, że życie i śmierć leżą bardzo blisko siebie i mogą w życiu prowokować różne sytuacje graniczne, dlatego mówimy o brawurze właśnie po to, żeby potwierdzać, że żyją. Czyli dopiero tak jakby kontakt z własną śmiertelnością, kontakt z zagrożeniem uświadamiał im, aha, a jednak żyję, a jednak jestem po tej stronie życia. Wybrałem życie, a nie śmierć. Ale żeby wiedziały, że żyją, muszą się po prostu, no powiem tak, otrzeć o tą śmierć. W niektórych przypadkach bardziej, w niektórych mniej, ale zwróćcie sobie właśnie też na to uwagę, bo to są osoby, które często wybierają sporty ekstremalne, które lubią szybką jazdę samochodem i nie wiemy czemu właśnie wsiada taki wariat do samochodu i po prostu leć tutaj, wszyscy jadą spokojnie i tak wiesz, że za chwilę będzie korek i się wszyscy muszą zatrzymać i jechać w tym samym tempie 3 na godzinę. A jednak nie, ten po prostu się wciśnie, będzie tam o te 2 samochody wcześniej i robi to brawurowo. I właśnie znowu nie twierdzę, że każdy, kto się w ten sposób zachowuje, bo są różne sytuacje w życiu, może akurat się śpieszy do żony, która rodzi, wiecie, paradoks całej sytuacji, o której rozmawiamy, ale jednak mamy wziąć pod uwagę duże spektrum i myśleć, po prostu zachęcam do myślenia zawsze. Natomiast jeśli miałoby to być programowe, to tak, to są osoby, które lubią skakać na bungee, ze spadochronu, które właśnie ryzykują życie, tacy ryzykanci. Dla nich to jest po prostu okej. I w momencie, kiedy widzimy, że ktoś właśnie, na przykład w przypadku dzieci, to może się objawiać na WF-ie, na jakichś takich zajęciach sportowych. Wszystkie dzieci biegną ze startu i mają dobiec do ściany, odbić się i wrócić. I wszystkie dzieci biegną, dotykają ścianę ręką i wracają, a jedno dziecko biegnie na tą ścianę i musi w nią walnąć, po prostu uderza się o tą ścianę i dopiero zawraca i dopiero biegnie z powrotem. I na pewno, jeśli są na sali WF-iści, a jakby ktoś był chociaż jeden nauczyciel, który coś takiego zaobserwował, czy w przedszkolu, czy w szkole, błagam, napiszcie tutaj na potwierdzenie, że wiecie, że są takie dzieci i ja tego nie wymyślam. To każdy nauczyciel Wam powie właśnie, że mówi się do takiego dziecka, że nie musisz o tą ścianę się rozbić, żeby po prostu czuć, że do niej dojechałeś. Możesz ją dotknąć i wrócić i wszystko będzie ok, masz zaliczone te punkty na WF-ie, a te dzieci nie potrafią tego zrobić. Znowu na zajęciach integracji sensorycznej pracuje się z takimi dziećmi, żeby te ich doznania nie musiały być takie mocne, takie silne. I polecam wszystkim zajęcia terapii sensorycznej, integracji sensorycznej. To jest naprawdę bardzo duże wsparcie dla rozwoju takiego niedojrzałego układu nerwowego, wtedy, kiedy coś poszło nie tak przy porodzie. I znowu właśnie, dlaczego to dziecko musi tak się obić o ścianę? Właśnie dlatego, że ono dopiero wtedy czuje, że żyje. To jest właśnie wspomnienie właśnie wspomnienia graniczącego ze śmiercią. Jednak żyje, ale że ja żyję, ja się muszę ciągle o tym przekonywać. Cały czas muszę doświadczać tego właśnie rozbicia. To są dzieci, które mogą przyciągać do siebie wypadki. To są dzieci, które mogą przyciągać ból, właśnie, bo one muszą mieć te doznania takie bardzo, bardzo mocne. To zwróćcie też sobie na takie coś uwagę. To wszystko jest wyciągnięte właśnie ze wspomnień porodowych. To nigdy nie jest z niczego. To nie jest, to dziecko tak ma. No ale z jakiego powodu tak ma? I teraz słuchajcie, ja się nagadałam długo już i to w zasadzie mógłby być taki moment, że kończymy naszego live'a, bo to jest prawie 1,5 godzinki, ale właśnie bardzo bym chciała się odnieść do Waszych pytań i ja myślę, że zanim będę tutaj jeszcze opowiadać o teorii, to czy tu patrzę jeszcze, czy są, wiecie co? No chyba jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć właśnie tutaj, zanim wejdę do Waszych pytań, bo to może być bardzo ważne.
Te inne rzeczy to sobie tam w książce doczytacie, ale wiecie co, jeszcze rzeczywiście, zanim dojdę do Waszych pytań, przepraszam, jeszcze jedna sekundka, zajmę Wam tutaj minutkę, ale to dla kogoś może być bardzo istotna informacja, a mianowicie, że zdarza się tak, że poród jest wywoływany, zdarza się tak, że poród jest ze znieczuleniem, że matce jest podawana oksytocyna i to powiem Wam też coraz częściej, bo oczywiście kiedyś nie było takich możliwości, więc to mówimy o ostatnich 100 latach i to narastająco. I teraz pytanie, czy myślicie, że to jest bez znaczenia i że nie ma żadnych konsekwencji tego, że te dzieciaki właśnie w ten sposób się tutaj rodzą? Bo chcę od razu powiedzieć, to ma ogromne konsekwencje i to po prostu wpływa na budowanie więzi z matką, na budowanie później w konsekwencji relacji z innymi ludźmi. Bo teraz tak, dziecko powinno być świadome i dziecko powinno czuć, że przychodzi na świat, dokładnie tak samo jak matka, która powinna być świadoma, że wydaje właśnie potomstwo na świat i powinno to czuć. Oczywiście, że to uczucie nie jest miłe, najczęściej ogromny ból, czasem po prostu graniczący z możliwością wytrzymania, ale właśnie ten ból uświadamia matce, że ona daje życie. Jak pisze Aleksandr Żodorowski, nawet mam tutaj taką książkę, którą też uwielbiam. Ostatnio pokazywałam ją na konferencji w książce Metagenealogia. Uwielbiam tego człowieka i naprawdę, ile on tutaj dał wiedzy w tej... Zobaczcie, jaka gruba jest ta książka. Ile on tutaj dał wiedzy właśnie na temat zależności ludzi w obrębie najbliższej rodziny, ale też i tych dalszych relacji, jakie zawiązujemy z bliskimi. To ja nie znam drugiej takiej książki, która by tyle opisywała. Polecam Wam ją z całego serducha. I teraz, czekajcie, dlaczego zaczęłam o tym mówić? Bo zrobiłam za dużą pętlę, ale muszę wrócić, poczekajcie. Bo mówiłam o tym znieczuleniu, mówiłam o tym, że matka powinna czuć, że matka powinna wiedzieć właśnie, co się z nią dzieje w czasie porodu, tak samo jak dziecko. Na razie jestem przy tym temacie, tu do tego wrócę. Ale w momencie, w którym matka jest znieczulana, to ona po prostu przestaje być zaangażowana w ten poród. A Żodorowski mówi tak, kobieta, która wydaje na świat dziecko, ona, a zwłaszcza po raz pierwszy, kiedy zostaje matką po raz pierwszy, ona kontaktuje się z własną śmiertelnością, bo dotychczas po prostu żyła sobie tutaj na ziemi i o śmierci za dużo nie myślała. Po prostu ona była ostatnim tym ogniwem całego łańcucha genealogicznego w swoim drzewie rodowym. To jakby na niej skupiała się cała uwaga, to do niej dopływała cała energia rodu i wszyscy na nią liczyli, wszyscy ją zasilali i tak dalej. A teraz nagle przez nią, właśnie przez ten kanał światła, przez ten kanał energetyczny ma przejść życie gdzieś dalej. I to jej uświadamia, że w którymś momencie to życie potoczy się dalej bez niej, że ją coś po prostu w którymś momencie zatrzyma, że ona w którymś momencie odejdzie z tego świata, a życie będzie się toczyło dalej. I już bez niej. To jest często dla kobiet duży dramat, to jest często właśnie przyczyną różnych depresji poporodowych, baby bluesa i różnych takich sytuacji, ale jest bardzo naturalnym procesem, dlatego że buduje dojrzałość nowo rodzącej się matce i bardzo koniecznym procesem do naszego rozwoju, bo my mamy na jakimś etapie naszego życia skontaktować się z własną śmiertelnością, a ten, kto myśli, że jest nieśmiertelny, dobrze, żeby się przeszedł po cmentarzu chociaż raz w życiu. Tam zobacz, dużo grobów właśnie wszystkich nieśmiertelnych, nie? I teraz słuchajcie, taka kobieta właśnie, która czuje ból, ona właśnie kontaktuje się z własną śmiertelnością, bo to jest ból na granicy możliwości wytrzymania. I to jest właśnie to, co pozwala jej przejść na inny poziom funkcjonowania jako człowiek. Właśnie przechodzi na ten poziom wyżej w drzewie genealogicznym, a w następnym ogniwie daje nowe życie, powstaje nowe życie. I teraz w momencie, w którym taka kobieta dostaje znieczulenie i znowu ja nie twierdzę, że to jest źle. Sama miałam znieczulenie przy cesarskich cięciach i było to po prostu konieczne. Nie dało się tego po prostu zrobić inaczej. Ale właśnie taka kobieta, jeśli świadomie tym nie zarządzi, jeśli nie zdaje sobie sprawy, jakie to daje konsekwencje, ona może później wychowywać dziecko w znieczuleniu tak samo, jak ono przyszło na świat. Ona może być nieczuła na to dziecko. Przez to, że nie wytwarza się oksytocyna, na przykład przy cesarskim cięciu planowanym, ta oksytocyna nie zdąży się wytworzyć, bo nie było akcji porodowej. Nie zdąży się zawiązać odpowiednia więź między dzieckiem a matką, matką a dzieckiem. I te relacje są po prostu oparte na jakiejś patologii i tam jest jakaś dysfunkcja relacyjna, na którą ja bym zwracała uwagę.
jakby chyba tyle, bo to jest temat, który oczywiście można mocno rozwinąć. Ja zobaczę, jakie są jeszcze Wasze pytania. Natomiast jeśli to jest właśnie Waszym udziałem, jeśli ktoś z Was urodził się w znieczuleniu i czuje właśnie, że brakowało tej relacji z własną matką, albo jeśli któraś z Was jako matka miała robione znieczulenie, czy właśnie podawano oksytocynę, to też właśnie proszę zwróćcie uwagę, jak ta Wasza więź z dzieckiem się wiązała, czy jest tam jeszcze coś do zrobienia. Bo jeśli jest podawana oksytocyna z zewnątrz, to kobieta znowu nie musi się zaangażować w tworzenie tej oksytocyny, a więc też w aktywne tworzenie więzi z dzieckiem, bo znowu ktoś to zrobił za nią, a ona jest tak jakby biochemicznie ustawiona na to, że będzie się tym dzieckiem opiekować, bo jednak ta oksytocyna każe jej to dziecko przytulić, każe jej to dziecko nakarmić, spowoduje wytrysk mleka z piersi itd., czyli spełni wszystkie swoje zadania, jak również przy porodzie pozwoli dziecko wypchnąć na świat, bo to jest ten hormon, który odpowiada za skurcze. I jednak właśnie pytanie, czy jest różnica między oksytocyną podawaną z zewnątrz, a tą wytwarzaną naturalnie? I oczywiście odpowiedź brzmi, że tak, jest ta różnica i my mamy zwracać na to uwagę. Najlepiej by było, żeby właśnie wszystkie akcje porodowe były prowadzone w taki sposób, aby ta oksytocyna zaczęła być wydzielana organicznie, naturalnie przez matkę. I jeśli trzeba później gdzieś przy tym porodzie pomajstrować i coś tam wspierać, to trzeba, ale przynajmniej ta oksytocyna płynie. Ona jest już gotowa na to, że to dziecko za chwilę się urodzi, a nie, rozumiecie, ktoś wyciąga dziecko z brzucha, ona siedzi z telefonem, pisze SMS-y albo ogląda telewizję i jest kompletnie wyjęta. Dzieci, które przychodzą na świat właśnie z takich porodów, to mogą być właśnie dzieci takie kompletnie niezainteresowane rzeczywistością. To mogą być dzieci, które się nie zalogowały do życia. One są po prostu cały czas znieczulone. My z duchowego planu powiemy nieuziemione, z kinezjologicznego planu powiemy, że one po prostu nie mają kontaktu sensorycznego z rzeczywistością. I to są oczywiście historie, gdzie trzeba to wspierać, gdzie trzeba niwelować skutki takiego porodu, gdzie te dzieci po prostu trzeba zaangażować w życie i w budowanie rzeczywistych relacji międzyludzkich, a nie na przykład właśnie wirtualnych. Bo bardzo często te dzieci mają tendencję do tego, żeby uzależniać się od gier komputerowych, od telewizji, od świata wirtualnego, social mediów i telefonu. I jeżeli macie taki problem, to też proszę zwróćcie uwagę na to, jaki był poród, czy nie było tam właśnie jakiegoś znieczulenia, czy była właśnie podawana oksytocyna, czy była naturalna i wtedy ewentualnie jakieś prace terapeutyczne, no albo pisanie listów uwalniających, żeby ten problem uwolnić i po prostu budować te relacje tak, jak je stworzyła Matka Natura. I teraz słuchajcie, myślę, że rzeczywiście temat jest domknięty. Teraz ja będę czuła spokój, że tutaj dałam tą podstawową wiedzę na najwyższym możliwym poziomie w tak krótkim czasie, a żeby zaspokoić Waszą ciekawość, to idę teraz do naszego posta zgodnie z obietnicą i robię tak. Ustawiam sobie komentarze od najnowszych do najstarszych i patrzę na to, co się ukazało, o proszę bardzo, minutę temu. I jeszcze, słuchajcie, nie wiem, no tak do pół godzinki, bo nie wiem, czy ile tam jeszcze nam się zejdzie. Będę odpowiadała na Wasze pytania, ale wtedy, kiedy nie będą się powtarzać. Czyli jeżeli będzie jakieś pytanie, które zawiera się w tym, o czym już mówiłam, to zrozumiecie na pewno, że nie ma sensu powtarzać to. Jeśli ktoś się dołączył do naszego live'a teraz, a ja powiem, że o tym już było, to proszę, żeby sobie go odsłuchał. On będzie zapisany i proszę, żeby po prostu posłuchał tego wcześniej, a ja tutaj patrzę, czy jest jakieś pytanie, które pominęłam. Przy porodzie nie miałam rozwarcia, dostawałam jakieś leki, czy to miało wpływ na dziecko? Tak, i o tym już właśnie powiedziałam. Pytanie, jakie były leki? Dziecko jest po prostu wspomagane. Pytanie, czy podejmuje odpowiedzialność za siebie i czy działa samo? Pytanie, czy ogląda się na innych? Dalej. 32 tydzień poród, czyli mówimy o porodzie wcześniaczym. Ciąża bez problemów, a wody odeszły, szybki cesarski poród. Dziecko 2,5 kg. Tylko tydzień w inkubatorze na obserwacji, zdrowe, bez objawów wcześniaka. Dlaczego się tak spieszył? Czy był gotowy? Jaki miało to wpływ na życie? Jeszcze raz, ja nie mówię dzisiaj dlaczego. Nie pytajcie mnie, czemu się wydarzyło coś takiego, bo o tym Biologia Totalna i zrobimy webinar o ciążach i o tych porodach, dlaczego się tak dzieje i co. Bo powodów może być wiele i ja teraz nie mogę zgadywać. Natomiast jakie są skutki, to tak jak mówiłam o dzieciach wcześniaczych i tu sobie zaobserwujcie. Jaki to ma wpływ na życie syna? Ty wiesz, jaki to ma wpływ na życie syna.
Ja Ci nie powiem, jaki to ma wpływ, tylko po prostu jeśli obserwujesz jakieś zachowania, które są nietypowe, które są niepokojące, które właśnie może nawet są dziwne, to wtedy sprawdź, czy nie jest to powiązane właśnie z porodem. W świetle biologii totalnej ma znaczenie, czy poród rozpoczął się odejściem wód płodowych. Na pewno tak, w sensie, jeżeli są jakiekolwiek nieprawidłowości przy porodzie, to biologia totalna się tym zajmie. Tak. Ale zdarza się tak, że zaraz rozpoczyna się akcja porodowa, są skurcze i to odejście wód płodowych jest gdzieś na jakimś no już środkowym etapie, no końcowym nie, ale na środkowym etapie, bądź lekarz musi przebić worek płodowy, żeby właśnie te wody uwolnić. I to dla mnie zawsze będzie wskaźnik tego, że dziecko jest jeszcze nie gotowe na wyjście na świat, ono jeszcze chce zostać właśnie w tym żywiole wody, zamiast wyjść na ląd. Pytanie czemu? Poród twarzyczkowy. Dobrze, tylko teraz rozumiem, że pytanie o konsekwencje. Ja bym tutaj teraz, bo znowu będziemy kombinować. Ja bym przy takim porodzie twarzyczkowym po pierwsze zadała pytanie, czy jest jakaś konsekwencja, czy nie, bo może nie być, dlatego że to jest poród główką, to nie jest pośladkowy, w związku z tym mamy tutaj pewną prawidłowość, no ale jednak powiedzmy dość nietypowo, dziecko najczęściej tą główkę przekręca na bok, żeby właśnie urodzić się na świat, a nie, że wychodzi główką do przodu, co tam jeszcze może przynosić różne konsekwencje, bo na przykład zaczepia noskiem, uchem albo czymś. W skrajnych przypadkach może dojść do nawet pęknięcia którejś kości czaszki, czy później obojczyka i tak dalej. Więc teraz patrzymy sobie, czy dziecko ma poczucie, że straciło twarz, czy się siebie wstydzi, czy właśnie wręcz przeciwnie, jest takie hej do przodu i ono po prostu jest frontmanem, wiecie, menadżer, który stoi na froncie tej kawiarni, tutaj zaprasza, chodźcie, chodźcie i właśnie pytanie, czego twarzą jest takie dziecko w rodzinie i wtedy w jej stronę bym szła. Jeżeli nie było żadnego uszkodzenia twarzy, to wtedy nie ma tematu. Ja zawsze mówię, jak nie ma problemu, nie tykać. Dalej, dziecko w czepku urodzone, prywatnie mój mąż wiele razy w ciągu swojego życia znajdował się w krytycznych, niebezpiecznych sytuacjach, z których wychodził cało. 2 razy się topił, wypadek, 2 cm dalej, a już byłaby przecięta tętnica szyjna. Kilka razy uniknął wypadku samochodowego, dosłownie ułamki sekund i twierdzi, że ma dobrego anioła stróża. I to jest fakt. I tak się mówi, słuchajcie, dzieci w czepku urodzone to są szczęściarze, to są dzieci chronione z jakiegoś powodu właśnie ten czepek na głowie i jeśli biologia totalna albo właśnie te przesądy takie ludowe jeszcze tego do końca nie tłumaczą, to tarot nam tutaj pomoże, bo zobaczcie, 5. karta tarota, czyli papież, to jest ten, który staje na dzieciach i kładzie rękę na głowie z gestem błogosławieństwa dziecka. To czasem też nauczycielki w szkole robią, czasem rodzice właśnie tak robią, czasem to jest też gest, który przychodzi potem w głaskanie po główce, my lubimy właśnie to robić, ale tak naprawdę jest to gest błogosławieństwa. Tu się tworzy właśnie taka czapeczka, to jest właśnie ta czapeczka, o której się mówi w czepku urodzony, błogosławieństwo papieża, błogosławieństwo na życie, radość życia, oddech życia, to wszystko to, co w tej karcie 5. Bardzo piękna karta, mocno powiązana z płucami, więc też należy zwrócić uwagę, czy taka osoba w czepku urodzona ma mocne płuca, czy ma ten silny oddech życia. Najczęściej to są osoby z wielką radością w sobie. I teraz słuchajcie, to jest wszystko pozytywne, bo one rzeczywiście cało wychodzą z różnych wypadków i po prostu życie je niesie na pewnej fali. One przychodzą tu pokazać innym, że życiem można się cieszyć, że można się zalogować tu na tą ziemię i cieszyć się tą planetą. My patrzymy na takich ludzi z różnymi swoimi trudami, a ci po prostu idą hej do przodu i od nich mamy uczyć się radości życia i tego, jak to się robi, żeby się tym życiem cieszyć, żeby temu życiu ufać, żeby czuć się błogosławionym. To jest piękne, bo dają nam po prostu wzór i to na pewno. To też znajdziecie w tej książce Narodzić się, to jest napisane. Ale słuchajcie, jest druga strona tego medalu, a mianowicie, że to są osoby gruboskórne. To są osoby, nie zawsze, ale możemy tak to odbierać. Dlaczego? Dlatego, że one się muszą chronić. Zobaczcie, one mają dodatkową ochronę. One mogą czuć, że ten świat też nie jest taki do końca przyjazny. One muszą włożyć wielki wysiłek i to bardzo często są osoby, które wkładają dużo wysiłku w życie. I na to też należy zwrócić uwagę. Czyli z jednej strony je niesie i na koniec zawsze wszystko się uda, ale one mogą komórkowo czuć właśnie, że będą po prostu się z tą skórą, z tą grubą skórą mierzyć. I teraz jeszcze tak myślę, czy są jeszcze jakieś konsekwencje tego w czepku urodzenia, bo
Bo to nie jest patologia, no to jest po prostu tak, że właśnie te błony płodowe, one po prostu pękają, one powinny właśnie wyjść razem z ciałem, one wychodzą gdzieś urodzone później, łożysko się rodzi później i tak dalej i jakiś fragment gdzieś zostaje i my to właśnie nazwiemy właśnie tym czepkiem. Więc to nie jest do końca patologia, to jest tylko jakiś znak, który tutaj odbieramy. Wiecie co, w tej książce jeszcze tutaj jakieś informacje na temat tych narodzin w czepku. Jakby ktoś jeszcze tutaj więcej chciał, to dosłownie z samego podsumowania. Czasem to są osoby, które muszą się przemóc, żeby zaufać, że inni się nimi zaopiekują. One często hej do przodu same. Ponieważ są bezbronni wobec ataków psychicznych, mogą odczuwać potrzebę ochrony, żeby się czuć bezpiecznie. Mogą się izolować od innych i od tego, co jest na zewnątrz, by się czuć bezpiecznie. Nieprzewidywane wydarzenie może być dla nich szokiem psychicznym. Kiedy przechodzą przemianę, mogą się czuć zdradzeni przez innych. Mogą być raczej wyczuleni i kontrolować to, co się ma wydarzyć, niż poddawać się wyższemu planowi rzeczy. I tak, i to jest właśnie o tych dzieciach urodzonych w czepku. Idźmy dalej, bo myślę, że tutaj już wystarczająco informacji. Kto chce, to sobie jeszcze doczyta dalej. Urodziłam się z naczyniakiem na kostce lewej stopy. Naczyniak jest wspomnieniem pęknięcia jakiejś tętnicy żyły albo postrzału, albo, no właśnie, jeśli to jest kostka, no to mogą być kajdany w przypadku niewolników też. Jakiegoś wspomnienia rodowego, jeżeli dziecko rodzi się z naczyniakiem. Najczęściej naczyniaki są na głowie i najczęściej są wspomnieniem tego, że 2-3 pokolenia wcześniej ktoś po prostu zginął od strzału w głowę. Ale to nie jest konsekwencja porodu, więc tutaj ja tylko nadmieniłam dodatkowo. Dalej, rodziłam się 3 dni, na koniec zastosowano próżnociąg. I teraz znowu będą prawdopodobnie, jest takie prawdopodobieństwo, dotyczyły Cię wszystkie cechy dzieci ze wspomaganego porodu i o tym mówiłam wcześniej. Możesz mieć właśnie takie poczucie, że wszystkie plany realizujesz długo, że wszystkie projekty się po prostu przeciągają, że właśnie kosztuje Cię to zawsze dużo wysiłku, żeby mieć końcowy efekt. I to jest do uwolnienia, bo tak nie musi być, bo Ty już wiesz po prostu, że to była strategia do momentu odkodowania, a w tej chwili już może być to strategia nieobowiązująca. Dalej. Moja mama nie chciała dalszego dziecka, skakała z mebli, aby poronić. Moje ostatnie tygodnie ciąży leżała w szpitalu, kiedy po porodzie dowiedziała się, że ma córeczkę, była szczęśliwsza. Tak, i są też takie historie. I oczywiście, jeżeli jest jakieś podprogowe, a tutaj dość świadome działanie ze strony rodzica, czy to matki, czy ojca, aby usunąć ciąży, to na dziecku też zawsze zostaje taki ślad. Ono może mieć później dużo takich zachowań sabotujących w życiu, samo się unicestwiać, no i też wpływa to później na budowanie relacji, a też często na przyciąganie różnych wypadków czy trudnych sytuacji, które będą właśnie dawały to doświadczenie na granicy życia i śmierci. Dalej, rozpoczęcie akcji porodowej w 6. miesiącu zdrowej ciąży, tydzień w szpitalu, wznowienie akcji i poród cesarskim cięciem. I już wiesz, co z tym dalej robić. Dziecko o wadze 750 gram, dziękuję. Wspieram bardzo te matki, wiem, że bardzo dużo z siebie musiały dać. I pytanie, jakie są korzyści dla Ciebie z tego, że przeszłaś taką trudną historię, to zawsze możemy sobie to pytanie zadać. Jaka jest korzyść z naszej choroby? Jaka jest korzyść z tego, że taki był trudny ten poród? Jaka jest korzyść z tego, że ja przyszłam na świat przez takie trudne narodziny? Coś dla siebie musiałam z tego wziąć i gdzieś mnie to wzmocniło i ja dzięki temu mam po prostu w sobie jakieś zasoby na strategię, na życie takie, jakiej nie mają inni. I to jest dobrze też odkryć, słuchajcie. Urodziłam się ze złamanym obojczykiem, poród był naturalny, ale przed terminem. Złamany obojczyk, czyli jakiś projekt, który nie wyszedł, który pękł na chwilę przed porodem. Pytanie, co się rodzicom nie udało, najczęściej przeprowadzki, urządzić pokoik dla dziecka, jakieś historie niewyważonych drzwi. Ktoś próbował wyważyć drzwi i się nie udawało. To jest zawsze wspomnienie złamanego obojczyka. Dalej. Przenoszone dziecko, wywoływany poród po 41 tygodniu bardzo ciężki, nie chciało przychodzić na świat. No i tak może być. Czasem mówi się, że dziecko nie chce przyjść na świat, ale to matka je zatrzymuje. Pytanie na przykład wtedy, i tu idziemy już bardziej w biologię totalną i tą przyczynowość, które dziecko się urodziło i po wyjściu z łona matki albo zachorowało, albo straciło życie, albo jeszcze coś innego złego się stało i powstało takie przekonanie rodzinne pod tytułem już lepiej było, jakby było w ciąży, bo wtedy by się nic nie stało i matka po prostu będzie starała się tą ciążę przenosić.
albo inne sytuacje zagrażające w życiu, w rodzinie. Ktoś po prostu na zewnątrz domu zginął w wypadku, nie wiem, samochodowym, motocyklowym, jakimś innym. Po prostu lepiej było siedzieć w domu, bo wtedy by nie zginął, nie? Poród kleszczowy, dziecko zaparło się łokciem, głowa sina od kleszczy i naderwane mięśnie szyi. Zawsze współczuję, nic więcej nie dodam tutaj, bo wiecie jakie konsekwencje, no ale opisujecie sami to, o czym rozmawiamy. Takie rzeczy się wydarzają. Syn urodzony z epiduralem 2 tygodnie przed terminem i problem z liczeniem 2-3 myli i nie mogę dojść, o co chodzi i w ogóle przestawia cyfry. A ja, słuchajcie, nie wiem, co to jest epidural i teraz, słuchajcie, robię tak, wchodzę w Google, tak jak to robię na webinarze. Jak ktoś mi zada jakieś pytanie o termin, ja najprawdopodobniej to określa coś, o czym ja wiem, tylko po prostu nie wiedziałam, że się to tak nazywa. Już Wam mówię, aha, znieczulenie zewnątrzoponowe po prostu, no widzicie, to jest po prostu zagraniczna nazwa. To ja już mówiłam, jakie są skutki tego, że dziecko się rodzi w znieczuleniu i co się dzieje między matką a dzieckiem, na co zwrócić uwagę. Teraz dlaczego myli 2 i 3 sekunda? Aha, matka nie może się zdecydować, czy będzie siedziała w domu jak kura domowa, czy chce robić karierę. Sprawdź, co było z Tobą w ciąży, ale bardzo się tutaj wahałaś, czy kontynuować karierę, czy zostać w domu. Potwierdź nam, napisz, czy tak się zgadza, czy się nie zgadza. Zobaczymy, czy to trafione. Dalej, czy spotkanie się rozpoczęło? Tak, i Cię już kończy. Czy zwichnięty staw biodrowy mógł być spowodowany źle przeprowadzonym porodem drogami natury? Zwichnięty stawu, nie wiem, mógł być, a mógł nie być. Ja nie jestem lekarzem, nie będę diagnozować. Dalej. Urodziłam się w grudniu 61 roku. 3-krotnie owinięta pępowiną pośladkowo. Dobre 2 tygodnie wcześniej i ponoć przez dobę miałam drgawki i miesiąc w inkubatorze. Tylko na karmienie mama mnie stamtąd zabierała. Po 3 miesiącach ze zbieżnych, gdy miałam półroczku, zaczęła się uwidaczniać skolioza. Nie, słuchajcie, ja takich historii nie będę czytała do końca, bo teraz co mam z nimi zrobić? Każdą rzecz trzeba było omówić osobno, a to nie są konsekwencje porodu bezpośrednio. Każdą rzecz z biologii totalnej rozbierzemy na czynniki pierwsze pod kątem psychoemocjonalnych konfliktów, tak zwanych biologicznych niezmienników, sprawdzając, dlaczego u takiego dziecka się to pojawia, bo weźmy 100 dzieci urodzonych w ten sam sposób i nie wszystkie będą miały zezę i skoliozę. Każdy będzie miał co innego ze względu na odziedziczone wspomnienia z rodu. Co jeśli dziecko rodzi się z rączką przy główce? Czy to coś oznacza? Nie, możemy tylko patrzeć właśnie na takie konsekwencje, ale znowu to nie jest tragedia, jeśli nie było pękniętej kości, jeśli nie było żadnych jakichś takich dramatów. Wiem, że się zdarzają takie właśnie porody. Może właśnie bardziej przesąd, że coś kontroluje, że pilnuje, że właśnie chroni. Jeżeli to było tak, że miał zatkane ucho, to też sprawdzałabym, a co się wydarzyło w czasie ciąży i jakie były trudne słowa i czego nie chciała matka słyszeć, albo co usłyszała, a nie chciałaby słyszeć. Pani Magda napisała list uwalniający za Pani radą po obejrzeniu webinaru Poronienia i aborcja i zaczynam widzieć magię, jaka się dzieje w moim życiu. Wystarczyło parę dni, dziękuję. Proszę, cieszę się ogromnie i przypominam, że był live, taki webinar, który odbył się w charakterze live'a tu na Facebooku, na naszym profilu, na fanpage'u i jest cały czas w archiwum zapisane. Gdybyście chcieli, jest bezpłatny absolutnie dla każdego. Poronienia i aborcja w świetle biologii totalnej. Dalej. Pierwsza córka zagrożona ciąża na podtrzymaniu urodziła się jako wcześniej przez cesarskie cięcie z wadą genetyczną trisomia 21, czyli zespół Downa, tak mówiąc powszechnie. Co biologia totalna na ten temat? Druga ciąża, poronienie. Nie mogę teraz o tym, bo to nie jest o konsekwencjach porodu, kochani. To, co było o porodzie, to już powiedziałam, a zespół Downa to jest konsekwencja tak zwanej triady drugiej i jeśli mogę, to odsyłam do tych informacji z triady i tu w tej metagenealogii Aleksandra Żodorowskiego jest sporo słów na ten temat. Witam. Przykład porodu naturalnego, ale dziecko urodziło się w worku owodniowym. Pielęgniarki przebiły worek igłą i wyciągnęły dziecko. I znowu, dla mnie to są wszystko informacje o potrzebie ochrony dziecka przez matkę. Matka chroni to dziecko jeszcze na odległość. Sprawdźcie, jaka jest historia, gdzie matka musiała wysyłać mnie na odległość i nie zdziwiłabym się, gdyby w rodzie był rak piersi przewodowy. Ale nie musiał być. Ja tylko po prostu sprawdzam, gdzie było rozdzielenie dziecka z matką, a matka jeszcze jakby rzucała swoje macki gdzieś w świat daleko, żeby to dziecko chronić. No wody płodowe to wody ochronne. To są często historie dzieci, które szły do więzienia. Matki po prostu cierpiały, że ich dzieci są w więzieniu albo wyjeżdżają z wojskiem gdzieś za granicę walczyć w jakiejś armii. Gdzieś po prostu są za granicą, czy na placówkach dyplomatycznych. W każdym razie matka po prostu cały czas ma poczucie, że musi chronić dziecko na zewnątrz.
W domu jest bezpiecznie, na zewnątrz niebezpiecznie. O, takie hasło. Dzień dobry, może tu znajdę odpowiedź. Od 27 lat mam pracownię krawiecką, notorycznie zawalam z terminami, odkładam pracę na ostatnią chwilę, jakby na ostatni dzień, przez to jestem w napięciu, nie zawsze zdążę na czas. Ponad 48 lat temu, gdy moja mama jechała do porodu, niby 2 tygodnie po terminie, karetka zatrzymała się na przyjeździe kolejowym i prawie urodziłabym się w karetce i pewnie to ma wpływ na moją pracę, ale jak w końcu przepracować? Uświadomiłaś to sobie, połączyłaś kropki, po prostu wszystko Cię zatrzymywało i po terminie i jeszcze karetka, która nie może dojechać do szpitala, no bo jedzie pociąg. I to, słuchajcie, jest strzał, po prostu jeśli to rozumiesz, jeśli to sobie uświadamiasz, to tylko odpuść emocje, odżałuj emocje i powiedz sobie, hej, no dzisiaj już ja sama prowadzę swój samochód, już nie muszę czekać przed tym szlabanem, to ja decyduję o swoim grafiku i o tym, kiedy szyję. Dodam tylko, że jestem przeciwieństwem tego, że nigdy na żadne spotkania, jakieś imprezy, gdzie jest podana godzina, się nie spóźniam, a nawet zawsze jestem przed czasem i to bardzo ciekawe. Spóźniam się do pracy, ale nie na spotkania prywatne. Więc też pytanie, czy wykonujesz zawód z pasji? Czy to jest Twój taki zawód, który lubisz wykonywać, czy zmuszasz się do tej pracy? Ja bym sprawdzała, gdzie jest chłód w rodzinie, czy ktoś zamarzł w rodzinie, czy był wyziębiony, ewentualnie jeśli są przypadki cukrzycy, to już w ogóle dla mnie jest 1 do 1, oczywiste. I wtedy robisz po prostu tą pracę, bo musisz ogrzać rodzinę, okryć rodzinę. Można sprawdzić zawsze, czy ktoś hodował owce na wełnę, czy masz jeszcze takie wspomnienia. Jak coś, to pisz w komentarzu. Mój syn urodził się po terminie 2 tygodnie, był pierwszym dzieckiem, poród trwał 19 godzin, odeszły wody płodowe. Słuchajcie, przepraszam, to jest cały elaborat i ja po prostu proszę Was, piszcie krótkie pytania. Bo teraz co ja mam z tego wyciągnąć? Nie mogę opisywać, kto ile ważył, ile tygodni i co powiedziała położna. Słuchajcie, Magda, dziękuję za bajeczkę o wilku i czerwonym kapturku. Proszę, cieszę się. Drugi poród, kiedy poczułam bóle porodowe, wydawało mi się, że organizm zaczyna się pomału szykować, a mam jeszcze miesiąc czasu. Kiedy zaczął boleć mnie brzuch, zauważyłam krew, wystraszyłam się. Kiedy zajechałam do szpitala, położna stwierdziła, że dziecko się zaraz urodzi, zasnęłam. No i kiedy się obudziłam, urodziłam w 36 tygodniu zdrowego chłopczyka. To jest niezwykła historia, która pokazuje, że nie każdy poród musi być ciężki, dramatyczny i okupiony jakimś strasznym bólem, ale to jest historia, która pokazuje właśnie, że wycina nas po prostu z tej świadomości bycia mamą, dawania życia i pytanie, jaką masz relację z dzieckiem. To jest syn wtedy, kiedy to jest drugi poród. Nie wiem, co było przy pierwszym. Czy możesz porównać swój stosunek do dzieci? Gdzie jesteś bardziej zaangażowana w życie dziecka? Czy właśnie tego synka, czy innego? Dalej, trzecie dziecko. Z powodu, że nie czułam ruchów dziecka na 6 tygodni, trafiłam do szpitala. Cały dzień pod obserwacją. I nagle błyskawiczna decyzja o cesarskim cięciu. Syn się urodził z wrodzonym zapaleniem płuc. Dlaczego taka nagła, szybka decyzja? O czym mówi wrodzone zapalenie płuc? Nie, to nie są pytania na tutaj. Ja nie wiem, dlaczego taka szybka decyzja. Myślę, że ratujące życie. Wrodzone zapalenie płuc mówi o wspomnieniu śmierci, więc kto zmarł wcześniej? Czy było jakieś poronienie, czy było jakieś dziecko, które zmarło wcześniej? Najczęściej to są te historie, ale też lęk przed utratą życia i zagrożenie życia i to może być też odziedziczone wspomnienie z przeszłości. Dalej, przez cholestazę w końcówce ciąży, nieplanowana cesarka. Tak, teraz dalej. No bo co tu mogę powiedzieć? Cesarkę już omówiliśmy. Madzia, cudownie. A możesz chociaż słówko o dzieciach kryształowych, tych obecnych, bo one są jakby nie z tej planety. No nie na tym live'ie, kochani, a może kiedyś powiem. W każdym razie coraz więcej takich dzieciaczków się rodzi i one mają zmieniać tą planetę, zmieniać świadomość i przynosić miłość, bo to są dzieci, które znają miłość bezwarunkową od podszewki i one po prostu nas tej miłości bezwarunkowej tutaj przyszły uczyć, ale też technologii, też rozwoju, też tego, w jaki sposób my możemy zaprowadzić porządek tu na tej planecie, wprowadzając zgodę z prawami Matki Natury i jak oczyszczać tą planetę. One mają tu kilka zadań. Dalej, czy wcześniejszy poród powoduje, że mama, ja i córka zawsze wszędzie jesteśmy przed czasem, boimy się spóźnić, wkurzamy otoczenie. Tak, absolutnie tak. I mówiłam o tym na starcie. Genialny przykład. Problemy z przejściem pod kością łonową.
Chwilowa deformacja główki spowodowana porodem, przyrośnięte łożysko, może jakaś wzmianka o tych tematach podczas spotkania. Może kiedyś, słuchajcie, o tych ciążach, o tych łożyskach sobie poopowiadamy, bo to znowu chcę zatrzymać dziecko, nie mogę go wykarmić, problemy ze wspomnienia, głodu w rodzinie, właśnie jakichś takich relacji, gdzie matka boi się oderwać od dziecka. Wszystko to, dlaczego tak się może dziać, jest do sprawdzenia. Dalej, mam 3 dzieci, każde z cesarskiego cięcia. Opisujecie swoje historie bez pytań, no to już tutaj się do tego nie odnoszę. Dalej kolejny poród ze znieczuleniem. Właśnie tutaj jeszcze ktoś o tym krwotoku właśnie przy porodzie, tak jak mówiłam, konsekwencją może być to, że później przy każdym egzaminie gdzieś te krwotoki zawsze będą się uruchamiać w chwili stresu, słabszej odporności po to, żeby pokazać, że jednak żyję, że dam radę, że mi się uda. To jest tak, patrzysz na swoją krew i widzisz, że żyjesz. Czasem zadaję ludziom pytanie, dlaczego musisz zobaczyć swoją krew na zewnątrz, żeby uwierzyć, że masz życie w środku. I uwierzcie mi, są powody, dla których ludzie to robią. Uzdrawianie pola. Ciarki mnie przeszły, bo to jest imię mojej córki, więc wierzę, że znajdę tu wskazówkę. Czy jakieś liczby mają związek i w ogóle nie bawcie się w takie że 33 i 3 tydzień ciąży. Nie, ja się nie bawię w takie rzeczy, to nie ma sensu. Poród błyskawiczny, wbrew mąż nie zdążył. Urodziłam się w czepku, tak jak mówiła mama, bardzo długi, trudny poród, urodziłam się w domu. Moje dzieci urodzone w czepku mają szczęście, jak to wygląda w totalnej biologii. Ja już mówiłam o urodzonych w czepku, także tu macie na pewno już swoją odpowiedź. I tutaj tak, przed terminem, po terminie, owinięcie pępowiną 3 razy, ułożenie twarzyczkowe, problemy z ustaleniem terminu porodu. Najpierw powiedziano, że nie jestem w ciąży, potem jednak jestem. Ustalono cesarskie cięcie. I na koniec urodzony po terminie. To już wszystko wiecie. Dalej wpisuję, wbijam następne komentarze. Brak miejsca w szpitalu, kolejka do porodu, ze stresu, rodząca zaczyna wymiotować w sali zabiegowej, wtedy dostaje salę do porodu. Poród naturalny, ale z nacięciem krocza, rodziła należąco, czy cięcie krocza, które w polskich szpitalach jest nadużywane, jakie są jego konsekwencje. To nie jest o narodzinach dzieci. Ja, słuchajcie, wrócę do tych ciąży kiedyś, bo widzę, ile tutaj jest pytań jeszcze. Ułożenie pośladkowe. Aha, no tak, o pośladkowym właśnie nie powiedziałam. Słuchajcie, no te dzieci urodzone pośladkowo to jest historia taka, że po pierwsze powodem jest wspomnienie upadku na głowę. Więc patrzymy, czy ktoś nie zleciał do studni, nie spadł z trzepaka, nie było jakiegoś upadku z wieży. Z góry na dół, mówiąc w skrócie, to mogą być schody. I teraz, jeżeli ktoś ucierpiała głowa właśnie w wyniku takiego upadku, no to rozumiecie, poród jest takim momentem, w którym znowu można zlecieć na łeb, a tu trzeba się chronić. W związku z tym najlepiej jest zachować inną pozycję, stąd dzieci właśnie rodzą się pupą albo czasem nóżkami. I zawsze szukamy w przeszłości właśnie jakiegoś takiego wspomnienia upadku na głowę. Teraz konsekwencją tego porodu pośladkowego jest często lęk przed życiem, to, że dziecko nie bierze kontroli we własne ręce, to, że ogląda się na innych, to, że trochę jest wypięte do świata, trochę ma wyjełałe na różne rzeczy, no bo, że tak powiem, swoją częścią ciała tutaj od razu pokazuje stosunek do świata, nie? I to trochę mówimy przesądem, ale trochę naprawdę się to potwierdza, bo w końcu to biologia. Jeśli chodzi o ułożenie pośladkowe, to bym tylko powiedziała, to są trudne porody, więc jeszcze jakby dodatkowe informacje są wszystkie o tych wspomaganych historiach, o znieczuleniu, o cesarkach. Dokładamy do tego jeszcze te informacje. Świetny temat, dziękuję. Co mówi biologia totalna na temat dzieci, które przyszły na świat naturalnie, a ich pępowina miała w miarę silnie zaciśnięty supeł. I teraz dlaczego matka w którymś momencie odcina dziecko od siebie, dlaczego przestaje żywić, karmić, która kobieta porzuciła dziecko, albo gdzie był głód i nie można było wykarmić dziecka. Ja bym najpierw szukała takich historii.
Aha, i teraz tu ktoś pyta o transfuzję. Dobrze, więc teraz słuchajcie, jeżeli była potrzebna transfuzja krwi, no to też jest wspomaganie, ale też właśnie wszystko, co związane z zagrożeniem życia. Takie osoby później mogą mieć wspomnienie lęków przed życiem, przed działaniem, mogą się bać krwi, mogą omdleć na widok krwi, mogą źle reagować właśnie przy wszelkich krwotokach, ale też mogą niestety takie osoby przyciągać do siebie różne krwawe sytuacje w życiu, przyciągać krwawe wypadki, różne rozjechane zwierzęta, wojny, jakieś strzelaniny itd., bo są osoby, które nigdy w życiu czegoś takiego nie zobaczą na oczy, a są takie, które ciągle to widzą. Pytanie dlaczego? Patrzcie na takie rzeczy. Teraz tak, jeszcze tu ktoś pisze o wspomaganiu przez pielęgniarkę, która naciskała na brzuch swoim ciężarem i tak dalej. Takie osoby, no to znowu wszystko, co związane ze wspomaganym porodem, ale zwróćcie jeszcze uwagę na to, że ktoś może mieć później w życiu takie poczucie, jestem za mała, ktoś duży mi pomoże, musi być większy, cięższy, wyższy, lepszy, żeby mi pomóc. Ja jestem za mała na to, żeby sama sobie poradzić. Takie osoby będą szukały dużych osób wokół siebie, żeby sobie poradzić. To jest jakby odwrotna sytuacja w stosunku do takiej, gdzie tylko już muszę się napić, bo już mi zaschło w ustach. Przepraszam Was, dobrze, że lubię zimną herbatę. Słuchajcie, gdzie rodzi się tak zwane duże dziecko, i ono ma takie poczucie, że przez to, że jest duże, że dużo waży, jest ciężarem dla innych, jest kłopotem, ma ciągle poczucie, że jest za duże. Czasem jest tak, że pielęgniarka to skomentuje, matka to skomentuje, lekarz w czasie porodu mówi, o Jezu, jaki Pani ma duże dziecko, albo w USG wychodzi, urodzi Pani duże dziecko. I to dziecko czuje, że obciąża otoczenie swoją osobą właśnie przez to, że jest za duże, chciałoby być mniejsze, chciałoby nie robić problemu, odsuwa się z różnych projektów, oddaje innym przedbieg i władzę, i decyzje i tak dalej, właśnie po to, żeby robili za niego, bo ono nie chce być ciężarem dla innych. Takie są jeszcze historie. Wiecie co, i powiem Wam tak, tutaj już z tego, co ja widzę, to naprawdę powtarzacie się w tych pytaniach. Ja się cieszę, że opisujecie te swoje historie i jeszcze, że ze sobą nawzajem rozmawiacie, bo jeden drugiemu tu widzę, że odpowiada w komentarzach. Jeśli jeszcze dalej jesteście zaangażowani w ten temat i czujecie, że jest niewyczerpany, może poczytajcie proszę te komentarze innych osób i pomóżcie sobie nawzajem, jeśli gdzieś ktoś chciałby komuś odpowiedzieć. Ja Was po prostu dzisiaj zaangażuję do takiej pracy warsztatowej, jeśli możecie i jeśli chcecie, bo czemu nie? Natomiast ze swojej strony mam poczucie wyczerpania tematu, choć oczywiście mamy tutaj jeszcze bardzo dużo różnych innych jeszcze aspektów tego przyjścia na świat. Natomiast jak będziecie chcieli, to znajdziecie to w książce, znajdziecie po prostu te informacje. Ja dzisiaj chciałam po prostu tym zarazić, pokazać, że to jest nie bez znaczenia. I jak pracujemy ze sobą i po prostu decydujemy się na to uwalnianie wszystkich historii z naszego życia, to też właśnie zwracajmy uwagę na te, że poród, że sposób przyjścia na świat ma znaczenie. Może jak już każdy przepracuje sobie swoje własne historie, będzie mógł spojrzeć na drugą osobę i pomóc jeszcze komuś. W ten sposób świat będzie lepszy. Kochani, żegnam się z Wami. Przetrzymam Was dzisiaj 2 godziny. Mam nadzieję, że nie żałujecie, że był to cudowny czas. Z okazji Dnia Dziecka serdeczności dla Waszego wewnętrznego dziecka, dla Waszego młodszego ja. Każdy z nas ma w sobie to dziecko. Już teraz mam nadzieję, że uwolnione z kolejnej porcji różnych kodów, które może do tej pory jakoś tam obciążały. Życzę Wam, żeby to Wasze wewnętrzne dziecko czuło wewnętrzną radość codziennie, żeby było rozhasane, żeby miało możliwość realizować marzenia, żeby się cieszyło, było szczęśliwe. Pozwólcie mu się cieszyć tym życiem. Dzisiaj taki dzień, dzisiaj właśnie to bardzo, bardzo mocno wspieramy. Żegnam się z Wami, ale nie na zawsze. O kolejnych projektach opowiem za tydzień Boże Ciało i wtedy się nie spotkamy. To jest dzień wolny, kiedy odpoczywamy, kiedy się regenerujemy i z jakiegoś powodu to jest dzień wolny, słuchajcie, więc czy ktoś przeżyje ten dzień w sposób religijny czy duchowy, jest dobrze. Warto po prostu, żeby tylko miał na względzie, że z jakiegoś powodu my ten dzień właśnie tutaj mamy w kalendarzu zaznaczony na czerwono. Jestem wtedy z Wami duchem, będę z Wami w kontakcie, a spotkam się z Wami na live za 2 tygodnie i ogłoszę temat, myślę, że równie ciekawy jak ten dzisiejszy. Pozdrawiam cieplutko, życzę dobrej nocy i pozostaję w kontakcie z miłością i światłem, kochani.